Drodzy Państwo, raz jeszcze serdecznie witam. Przepraszam, małe problemy techniczne. Dobry wieczór 2 lutego 2024 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny odcinek NT Live. Bardzo jest mi miło, drodzy Państwo, że jesteście z nami po raz kolejny. Ponad 90 razy już spotykamy się w naszej audycji i bardzo się cieszę, że jesteście, drodzy Państwo, z nami. Jesteście na Facebooku, jesteście na YouTubie. Oczywiście bardzo nas cieszy każda reakcja na naszym Instagramie. Dzisiaj będziemy mówić jeszcze o LinkedIn, o którym będziemy chcieli wspomnieć i poprosić Państwa o pewną pomoc. Przypomnijcie mi tylko, drodzy Państwo, żebym czasem w trakcie naszej audycji o tym nie zapomniał. Audycje, które przeprowadzamy na antenie Nordistrygget NT Live są poświęcone wielowątkowemu bezpieczeństwu i oczywiście rozmawiamy o medycynie stanów nagłych, która swój finał ma zarówno w opiece przedszpitalnej, ale również opiece już takiej wczesnoszpitalnej w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych, ale w ogóle wszędzie tam, gdzie definicja ratowania zdrowia i życia pacjentów ma swój największą odsłonę. Tak więc dzisiejszy odcinek, dzisiejsze spotkanie bardzo mocno poświęcone ratownictwu medycznemu wydaje się, że wpisuje się bardzo mocno w nasze cykliczne działania. Drodzy Państwo, zanim jednak to, chciałbym pozdrowić 3 naszych partnerów, z którymi w ostatnim czasie weszliśmy w współpracę. Takie piękne odblaski udało nam się przygotować z firmą Lubmar już nie tak dawno, kiedy byliśmy w Polsce, kiedy mogliśmy się spotkać z Państwem w trakcie ratownictwa po godzinach, kiedy widzieliśmy się, kiedy słyszeliśmy się tam już na miejscu, mogliśmy Państwu wręczyć takie piękne odblaski, które mam nadzieję służą Państwu i przede wszystkim budują jeszcze lepsze bezpieczeństwo. Dzisiaj jak zwykle przy każdej możliwej okazji chciałbym pozdrowić Pawła Kamysza. Paweł, dziękuję Ci za to, że dbasz o nas wizerunek, żeby nam było wygodnie, żeby nam było profesjonalnie. Tak więc Pawłowi serdecznie za to dziękujemy. Drodzy Państwo, za chwilkę, za moment, już niebawem jeden z naszych najnowszych partnerów, twórcy tej pięknej apteczki pierwszej pomocy, będą z nami realizować bardzo ciekawy projekt. I już teraz w tym momencie zachęcam Państwa do śledzenia profilu Rescue Life, gdzie będzie można taką apteczkę nabyć, gdzie można będzie ją zdobyć i ona jest promowana, propagowana, idea pierwszej pomocy w ramach książki, która nie tak dawno ukazała się przy współpracy między innymi z Toprem. Jak wiecie Państwo, książka pod tytułem Pierwsza pomoc w górach. Tak więc jest mi niezmiernie miło, że odzywacie się do nas, drodzy Państwo, że polecacie swoją aktywność związaną z medycyną stanów nagłych, że chcecie się dzielić swoimi produktami, usługami, wszelką uwagą, jaką możemy dalej poprowadzić. Drodzy Państwo, dzisiejszy odcinek bardzo rewelacyjny z punktu widzenia rozwojowego, czym jest tak naprawdę nauka, czym jest powtarzanie i czym jest tak naprawdę chęć rywalizacji. To wszystko odbywało się nie tak dawno w Szczyrku, w trakcie 18. Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw Polski, mistrzostw w ratownictwie medycznym, przepraszam, i właśnie tam pośród 37 załóg, które przyjechały z całej Polski, znalazła się załoga panów, którzy reprezentują ratownictwo medyczne w Żywcu. Szczególnie dzisiaj chciałbym pozdrowić całą ekipę żywieckiego ratownictwa medycznego, bo właśnie dzisiaj, drodzy Państwo, obchodzicie swoje drugie urodziny, prawda? Tak więc chciałbym Wam z wszystkim, wraz z naszym całym zespołem redakcji NT Live na czele z panią Jagodą Nowak, która jest sekretarzem redakcji, złożyć najlepsze życzenia i podziękować za to, że robicie świetną ratowniczą robotę. Szczególnie dzisiaj ten odcinek wydaje się być taki fantastyczny w kontekście Waszego święta, bo właśnie z Waszego miejsca pochodzą mistrzowie, którzy zdobyli pierwsze miejsce w tych wspaniałych zawodach. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj sprawić Państwu jedną małą niespodziankę. Jeśli się uda, cudownie, jeśli nie, to powiem później, o co tak naprawdę chodziło. Drodzy Państwo, z nami będą dzisiaj panowie, 3 panów, którzy reprezentują ratownictwo medyczne z Żywca. Będzie z nami m.in. pan Kacper Ruczyna. Pan Kacper jest ratownikiem medycznym, absolwentem Uniwersytetu Bielsko-Bielskiego, zawodowo związany z ratownictwem medycznym właśnie w Żywcu. Od 4 lat pracuje w zespołach ratownictwa medycznego. W 2023 i 2024 roku członek zespołu reprezentującego ratownictwo medyczne w zawodach w ratownictwie medycznym. Zainteresowania pana Kacpera to sport i wycieczki górskie. Kolejnym naszym gościem będzie pan Bartłomiej Sikora, ratownik medyczny, absolwent Uniwersytetu Bielsko-Bielskiego,
jest zawodowy związany z ratownictwem medycznym. Właśnie w Żywcu od 12 lat pracuje w ratownictwie, w zespołach ratownictwa medycznego właśnie tam. Od 2023 roku pełni funkcję kierownika zespołu reprezentującego ratownictwo medyczne w Żywcu na mistrzostwach w ratownictwie medycznym. Prywatnie pan Bartłomiej to mąż i tata 2 synów, których w tym momencie pozdrawiamy, a wolne chwile najchętniej spędza na siłowni. Pasjonat gier komputerowych. Zapytamy dokładnie, o jakie gry chodzi. I ostatni nasz dzisiejszy gość, pan Szymon Hura. W 2005 roku, uzyskując tytuł licencjata z ratownictwa medycznego we Wrocławiu, rozpoczął swoją, drodzy państwo, karierę i już w 2015 roku po raz pierwszy brał udział w regionalnych mistrzostwach w ratownictwie medycznym w Jeleniej Górze jako zespół pogotowia z Wrocławia. Rozpoczął pracę już w 2014 roku w ramach patrolu medycznego na przystanku Woodstock. 2014 i 2016 to praca w pogotowiu we Wrocławiu. Kolejne lata to również Żywiec, a od 2021 roku pan Szymon jest dyspozytorem medycznym w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, a jako członek zespołu reprezentującego ratownictwo medyczne w Żywcu w 2023 roku poddał się temu bardzo wielkiemu sprawdzianowi. Zainteresowania to sport, amatorskie, wędrówki po górach, gra na gitarze, a w wolnych chwilach wycieczki z rodziną. Drodzy państwo, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, zwycięzcy 18 międzynarodowych mistrzostw w ratownictwie medycznym, zimowych mistrzostw przed państwem. Zapraszam do studia. Dobry wieczór, panowie. Czy się słyszymy, czy się widzimy? Cię słyszymy. Fantastycznie. Mamy pewnie taki lekkie opóźnienie z dźwiękiem. Postaram się mówić do was jak najbardziej czytelnie. Jeżeli zgubimy jakiś wątek, jakąś myśl, to po prostu powiedzcie proszę, żeby powtórzyć, z przyjemnością się do tego odniosę. Zanim jednak oddam wam głos, zanim przekażę wam naszą scenę w NT Live, chciałbym, drodzy państwo, pozdrowić was wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, którzy nas dzisiaj oglądają. Myślę, że panom Kacprowi, Bartkowi, Szymonowi jest przede wszystkim bardzo miło, że już ponad 40 osób jest z nami i usiedliście państwo, żeby się z nami dzisiaj spotkać. Napiszcie koniecznie w komentarzu, skąd nas dzisiaj oglądacie i skąd nas dzisiaj słuchacie, dodając hashtag NTLive, za co już teraz bardzo dziękuję. Jestem przekonany, że pojawią się dzisiaj tutaj osoby, które może brały udział w mistrzostwach. Będą to osoby, które reprezentowały jedną z tych 37 załóg i będziecie się mogli państwo dzielić również swoimi przemyśleniami związanymi z tymi właśnie mistrzostwami. Tak więc za chwilkę, kiedy będą już goście odpowiadać na pierwsze pytania, może poprosimy któregoś z panów, żeby opowiedział, gdzie dokładnie jesteśmy, to będą się te sylwetki widzów i słuchaczy przewijać na naszej antenie, za co już teraz państwu wszystkim dziękuję, a raz jeszcze witam zwycięzców mistrzostw zimowych w naszym NT Live. Cześć panowie, cześć Kacper, Bartek i cześć Szymonie. Witamy wszystkich widzów. Cześć panowie. Witamy wszystkich słuchaczy. Przede wszystkim witamy też całą załogę NT Live, Jacka i panią sekretarz, panią Jagodę Nowak. Dzięki bardzo. Powiedzcie panowie, bo dzisiaj 2 lata dokładnie mija od tej transformacji, którą ratownictwo medyczne w Żywcu przeszło, stało się spółką, realizuje swoją misję związaną z ratowaniem zdrowia i życia. To 2 lata tak naprawdę niewiele, ale jeżeli już po 2 latach, oczywiście żartuję, można poszczycić się mistrzami w takich bardzo ekskluzywnych mistrzostwach, to naprawdę wielkie coś, ale powiedzcie mi, gdzie dokładnie jesteśmy, gdzie nas dzisiaj żeście ugościli i dlaczego to miejsce jest takie wyjątkowe? Znajdujemy się w chwili obecnej w głównej siedzibie pogotowia naszego, ratownictwa medycznego w Żywcu. I tutaj, tak jak wspomniałeś wcześniej, jesteśmy dość młodym pogotowiem i śmiem twierdzić, że jednym z najmłodszych w Polsce, bo jesteśmy na własnej działalności pod starostwem w 100% kapitału. Wyszliśmy spod egidy szpitala, no i w chwili obecnej, tak jak mówiłeś, mija to 2 lata. W naszym pogotowiu, może też powiem troszeczkę tak szerzej, jeśli chodzi o karetkę, to mamy 7 zespołów ratownictwa medycznego. Jeden to jest zespół specjalistyczny, który jest w Żywcu, a reszta tutaj 6 zespołów jest rozmieszczone po powiecie. I jeszcze jeden podstawowy jest też tutaj u nas w Żywcu. Ze względu na teren ogólnie tutaj całego powiatu żywieckiego, to mamy 14 gmin, około 65 miejscowości. Jest to jedno miasto
w Żywcu około 150 000 stałych mieszkańców, a 50 000 tutaj turystów i ta tutaj liczba się troszkę różni ze względu na to, że ten teren jest turystyczny, przede wszystkim górski. Mimo wszystko tutaj duża współpraca z GOPR-em, z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, ze Strażą Pożarną, z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Musimy ściśle współpracować ze względu na ten teren, który jest oddalony, gdzie funkcjonujemy na co dzień. I ten dojazd do szpitala, czy w Żywcu, czy w Bielsku-Białej, czy w Suchej, ościennych szpitalach jest dość daleki. No i troszkę tutaj w porównaniu do pracy w mieście, a też to pewnie koledzy i słuchacze też potwierdzą, jest troszkę inny, żeby tutaj troszeczkę myśleć o tym pacjencie długodystansowo. Mm. Panowie, zanim przejdziemy do takiego naszego głównego tematu dzisiejszego spotkania, to powiedzcie, gdybyście mieli w 2 zdaniach od siebie powiedzieć, jak praca w tym obszarze, w którym wy jesteście, różni się, albo dlaczego jest tak szczególna w kontekście waszego geograficznego położenia, żeby ewentualnie przybliżyć specyfikę tego miejsca dla naszych kolegów i koleżanek, które na przykład pracują nad morzem, na nizinach albo w miejscach takich stricte aglomeracji. To jakie to są takie najważniejsze czynniki, które należy wspomnieć, należy powiedzieć o specyfice tego obszaru, w którym pracujecie? No najprościej mówiąc, takie najważniejsze aspekty, jakie tutaj u nas występują, to jest to, że czasami wyjazd do poszkodowanego gdzieś daleko, nawet od naszej podstacji, czyli gdzieś pod granicę, bo też trzeba wspomnieć, że tutaj mamy też teren przygraniczny ze Słowacją, tak, i Czechami. I kwestia jest taka, że w momencie, kiedy ten szpital mamy w Żywcu zlokalizowany, no to transport z tego najdalszego zakątka naszego powiatu jest bardzo, bardzo daleki. Tutaj trzeba się tak naprawdę w ciągu kilku minut zastanowić, czy nie lepiej faktycznie tutaj albo wezwać zespół Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, od razu pomyśleć o Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym czy o Straży Pożarnej, żeby tutaj tego pacjenta bezpiecznie przetransportować, żeby ta opieka później szpitalna, ta przedszpitalna zadziałała, tak, żeby tutaj ten łańcuch był prawidłowy. I tutaj, że tak powiem, no, cały teren w porównaniu do miasta to jest tak, że te zespoły ratownictwa medycznego są gdzieś obok siebie, nie ma problemu, żeby tutaj je relokalizować, jechać. Jeden zespół jedzie, jeśli jeden nie może, to drugi jedzie do drugiego rejonu operacyjnego na przykład. I tutaj kwestia jest tego typu, że tam jest możliwość zastępowania tych zespołów. A tutaj, jeśli jednego zespołu nie ma, no to już musi jechać kolejny z Żywca, który mimo wszystko, zanim tam dojedzie, no to mija około 45 minut, gdzie musi z powrotem dojechać do szpitala w Żywcu, to jest 45 minut przy dobrych wiatrach, a jak dalej, no to już ponad godziny chociażby do szpitalnego oddziału ratunkowego w Bielsku-Białej czy do Suchej Beskidzkiej. Przede wszystkim też jakby praca w aglomeracji miejskiej, a praca na terenach wiejskich, no jeśli chodzi o ZRM-y, to naprawdę różni się bardzo diametralnie, z tego względu, że odległość do szpitali i przede wszystkim też do szpitali wielospecjalistycznych to są dwa różne światy, ponieważ no, my do tych szpitali wielospecjalistycznych mamy bardzo daleko, w związku z czym no, my też bardzo często tutaj korzystamy z pomocy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. I jakby też no, z uwagi na to, że nie mamy tak szybkiej możliwości dostania się nawet do tego najbliższego szpitala, bo ten najbliższy szpital to czasami jest 20-30 kilometrów od nas, w związku z czym musimy się też przez dłuższy czas zająć pacjentem w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, gdzie w mieście czasami dojazd do szpitala to jest 5 minut, a u nas to jest czasami 20, 30. Czasami trzeba doliczyć również ten czas na ewakuację pacjenta z trudno dostępnych terenów, bo już bym tutaj nie wspomniał jeszcze o jednym, że taką specyfiką tutaj tej naszej lokalizacji jest to, że każda miejscowość ma jeden albo więcej przysiłków. Jak komuś ta nazwa niewiele mówi, to są takie miejsca, takie skupiska ludzi, to są czasami 10 do 20, w bardzo trudno dostępnym terenie, zwłaszcza w okresie zimowym, więc często, żeby w ogóle dotrzeć z tymi pacjentami do karetki, no to musimy się posiłkować pomocą czy Straży Pożarnej, czy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, albo decydujemy się, jeżeli miejsce pozwala na to, żeby od razu wezwać zespół Lotniczego Pogotowia jakby na miejsce, no mając na uwadze jakby szybki transport do szpitala. I to są takie w naszej ocenie jedne z głównych wyzwań, które my tutaj mamy,
na terenie wiejskim, których chyba nie mają koledzy, którzy pracują w mieście. Ale oczywiście każdy kij ma dwa końce, bo z kolei no, w dużych aglomeracjach miejskich tych wyjazdów jest więcej niż u nas, natomiast one są krótsze, a u nas jest ich mniej, jeśli chodzi o liczby, natomiast one potrafią trwać często 3-4 godziny i to jest jakby takim standardem. Wspaniale, bardzo się cieszę, panowie. Bo często, kiedy dyskutujemy w trakcie spotkań, konferencji, różnych wystąpień, dzielimy się doświadczeniami właśnie, jak jest na nizinach, jak jest w terenie podgórskim, czy wręcz w górach, jak to wygląda nad morzem. Chyba każdy z nas może podzielić się swoimi doświadczeniami i tak samo one będą ciekawe i miały, tak jak powiedziałeś przed chwilą, Szymonie, swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, ale dzięki temu, że jesteście dzisiaj z nami, to z pewnością padnie wiele spostrzeżeń właśnie na temat charakterystyki waszej pracy. Cały czas w trakcie waszej wypowiedzi pojawiają się kolejne osoby, które bardzo was pozdrawiają, gratulują wam wspaniałego wyniku, z pewnością trzymają kciuki za wasze działania i już teraz pojawiło się zaproszenie od Karola Wojtczaka, z którym też trwają tutaj dyskusje w ramach bardzo ciekawego wydarzenia. Karol przekazuje wam gratulacje i zaprasza w czerwcu na zawody regionalne w Toruniu, gdzie Wojewódzki Szpital Zespolony imienia Rydygiera właśnie te mistrzostwa będzie realizował. Tak więc jeżeli będziecie szukać kolejnych miejsc do takiego poligonu ratowniczego, gdzie będziecie się chcieli realizować, to nawiążcie kontakt z Karolem, z pewnością będzie to dodatkowa szansa. Jest z nami Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że jesteście dzisiaj z nami. Kilka dni temu rozmawiałem z pewną bardzo miłą panią z Bielskiego Pogotowia. Nie pamiętam niestety imienia, nazwiska również, ale bardzo serdecznie panią pozdrawiam i cieszę się, że jest pani dzisiaj z nami. Kolejna osoba z wyjazdu również, ale jest jeszcze dzisiaj z nami osoba, która wspiera naszą działalność. Jest to Paweł Bednarenko, ratownik na Wyspach, który pozdrawia z właśnie końca dyżuru swojego w NHS-ie i mówi do was, panowie, dobra robota za to, co żeście zrobili i pokazaliście, i takich partnerów poza Pawłem NT-Life ma wielu. Jest to śląski sanitariusz, właśnie ratownik na Wyspach, Lukas Felczer, czyli Marcin Wojcieszak. Wasze żywieckie ratownictwo objęło nas również wsparciem, wasze prywatne profile również się tutaj znalazły. Tak widzicie, panowie, nie wiem, czyście sobie zdawali sprawę z tego, kiedy wygrywaliście te mistrzostwa, że taki splendor i chwała na was spadnie. Mam nadzieję, że właśnie ona spada w tym momencie i jest wam z tym dobrze. Spodziewaliśmy się i nie spodziewaliśmy się przede wszystkim takich wyników dobrych, a ten splendor to tak czasami trochę ciąży, można powiedzieć, od pewnego czasu. Bo jak gdzieś tam jedziemy do jakichś szpitali, w których nie bywamy na co dzień, czy tam spotykamy się z ludźmi, z którymi tam nie widzimy się również na co dzień, to no oczywiście to jest miłe, ale no, tak można powiedzieć, jak sława trochę przytłacza. Dobra, a Kacper, co ty na to powiesz na temat tego, co was spotkało? Tak już po ludzku, można kokietować do bólu, ale tak po ludzku, jak ty się z tym czujesz? Jestem przede wszystkim w pełni w szoku, ale to są takie pozytywne emocje, bo tak jak powiedział Bartek, że w ogóle nie spodziewaliśmy się takich wyników i jeszcze pamiętam, jak rok temu przygotowywaliśmy się do pierwszego startu w Szczyrku, to w ogóle nie zakładaliśmy, że jakiś wynik uda się tam uzyskać. Chcieliśmy po prostu zrobić dobrą robotę i uważam, że wtedy zajęliśmy 4. miejsce, udało nam się tam zająć pierwsze miejsce za 2 zadania, nie? Tak, że pamiętam, 2 zadania i to już dla nas było ogromne wow, że wracamy z jakimś pucharem. No a potem już za ciosem, także tendencja była wzrostowa. Kacper jest fałszywie skromny, bo jak jechaliśmy na pierwsze zawody do Szczyrku, to mieliśmy właśnie nastawienie na mocny wynik. Tak? Jak możemy być naprawdę szczerzy, tak było. Bartek, a podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami. Naprawdę, to prawie jak Sex Misji. Pamiętacie ten wątek, kiedy oni ich zahibernowali, potem wyciągnęli i on mówi, że w 90 roku miał kawalerkę dostać. Czy już są przydziały na wasze kawalerki? Przydziałów jeszcze nie ma, natomiast tutaj, no, że tak powiem, ze strony naszego prezesa to zawsze możemy liczyć na gratyfikację za pracę, którą wykonujemy, bo sukcesy to jest jakby, wiadomo, ta wartość dodana, natomiast no, on też widzi, że my, tak powiem, sporo czasu poświęcamy temu, żeby zdobyć te wyniki, które nam się udało uzyskać do tej pory i to no, też nie bierze się z kapelusza, no więc też, tak powiem, nasz prezes, którego tutaj serdecznie pozdrawiamy, potrafi docenić.
No i wiadomo też te takie głosy gdzieś, gdzie tam spotykamy się ze swoimi znajomymi, którzy nam gratulują. Oczywiście no, nie da się ukryć, jest to oczywiście przyjemne, więc może w tym roku pokusimy się jeszcze o jeszcze jeden jakiś sukces, który gdzieś tam, nie ukrywamy, siedzi nam z tyłu głowy i wtedy bylibyśmy już tak powiem spełnieni, jeśli chodzi jako uczestnicy zawodów w ratownictwie medycznym na terenie naszego kraju. Ja myślę, panowie, że to dopiero początek takich waszych zmagań i ja jestem przekonany, że może pokusicie się, żeby kiedyś wyjechać za miedzę. Czy Dania, czy Niemcy, czy Wielka Brytania, czy w Skandynawii ćwiczenia EMS-u. Zapraszam, jeżeli będziecie mieli tylko ochotę i okazję, to nie tylko wielka frajda, ale przede wszystkim wspaniałe doświadczenia. Kolejne osoby was pozdrawiają, brawo Żywiec. Dobry wieczór wszystkim, cieszę się bardzo. Jest z nami również Tomasz Ilczak, pan doktor Tomasz Ilczak, w większości gwiazdy. No proszę, Tomasz jak zwykle poszedł grubo dzisiaj. Cieszymy się, że jesteś z nami. Cieszę się, że też podkreślasz ważność, Tomek, tej rywalizacji, która powinna mieć właśnie taką zdrowy smak i przede wszystkim być poparta ogromnie ciężką pracą, którą z pewnością nasi koledzy, nasi szanowni ratownicy wykonali, żeby ten tytuł zdobyć, bo nie ma nic za darmo, tak więc jestem przekonany, że wszystko co najlepsze, drodzy Państwo, to jeszcze przed nami. Panowie, chciałbym, żebyśmy rozpoczęli naszą dyskusję od tego, jak się przygotowywało ten cały proces do tego, żeby finalnie być w tym miejscu, żeby być. Jestem przekonany, że to się wszystko rozpoczynało tak naprawdę od pierwszych wykładów, od pierwszych zajęć na studiach, od pierwszych praktyk, od pierwszego dotknięcia pacjenta. To pewnie nie odkryłem jakiejś wielkiej Ameryki, ale już tak, kiedy zdecydowaliście, że tak, bierzemy to na klatę i jedziemy na mistrzostwa, to podzielcie się, żeby każdy z was od swojej strony powiedział, jak to wygląda, jakie ma zdanie na ten temat. Kacper, może zacznij, albo, no dobra, obojętnie. Bo zadałeś to pytanie, to przypomniało mi się spotkanie z kolegami na podjeździe w szpitalu w Żywcu, na izbie przyjęć. To była noc, od 3:00 w nocy, przyjeżdżamy 2 zespoły i wiem, że wtedy już mieliśmy zielone światło od naszego prezesa, czy możemy występować, kto chce w ogóle jechać na zawody, że jakiś zespół jakby się mógł stworzyć, to fajnie by było, żeby tutaj reprezentował pogotowie. No jak wyszedłem z tej karetki, popatrzyłem na Bartka, na Kacpra, mówię, to co chłopaki, jedziemy na zawody? Oczywiście to wszystko było z przymrużeniem oka, zaśmiałem się, zamknąłem drzwi od karetki, pojechałem do domu. 2 dni później Bartek dzwoni i mówi, Szymon, jednak spróbujemy, co? No i tak to wyglądało, że jednak od tego telefonu, od pierwszego spotkania na podjeździe w nocy, tak ten zespół się stworzył. A o przygotowaniach to już może Bartek już opowie. Okay. Jeśli chodzi od początku, to tak jak Szymon wspomniał, jeśli chodzi o samą decyzję wzięciu udziału w zawodach, no to był taki typowy spontan. Chociaż chodziło nam to gdzieś po głowie od pewnego czasu, ale może gdzieś tam brakowało odwagi. No też gdzieś tam człowiek ma na uwadze to, że to wymaga czasu. Ja z Szymkiem jesteśmy ojcami. Szymon, 2 dzieci, a wiesz, nasze pociechy są jeszcze takie malutkie, w związku z czym wymaga to czasu, w związku z czym jest to pewne poświęcenie, że tak powiem, przygotowanie się tych mistrzostw, mimo że to nas wstrzymywało troszkę wcześniej, no ale w końcu taki był po prostu zdecydowanie, powiedzieliśmy, jedziemy i kropka. I dzisiaj cieszymy się bardzo z tej decyzji i jakby te ostatnie 1,5 roku było dosyć intensywne, jeśli chodzi o przygotowanie do mistrzostw, bo to tak z reguły przed każdym startem to 3-4 miesiące to tak naprawdę intensywnie ćwiczymy, często się spotykamy. Właśnie to jest z reguły w siedzibie naszego pogotowia. Te przygotowania głównie opierają się o symulacje medyczne, które tutaj realizujemy. Ale myślę, że tak generalnie, no to wszyscy tutaj w trójkę, żeby w ogóle myśleć o starcie w tych mistrzostwach, no to chcieliśmy wszyscy dosyć poważnie podchodzić do naszego zawodu, który wykonujemy, no bo wiadomo, nie da się też
półtorej roku stworzyć takiego potencjału na dobre wyniki, w ogóle na udział w zawodach, więc to też jest wszystko jakby wynika z lat, edukacji, samokształcenia, już takiej pracy stricte w karetce. Ja myślę, że te wszystkie te czynniki, wszystkie te składowe, no, dały ten sukces, który nam się udało osiągnąć. Kacper, może coś od siebie. Czy ja pamiętam taką rozmowę z Bartkiem na dyżurze, to tak pertraktowaliśmy wszystkie za i przeciw, czy startować w zawodach, czy też nie. No i tak do końca nie było tak określone, czy jedziemy, czy nie. Pamiętam, że skończyłem dyżur, przyjechałem do domu i dostałem taki telefon, którym powiedział: jedziemy. I to było dla mnie takie motywujące, takie pełne emocji, że powiedziałem: no to dobra, to lecimy w to 100%. Potem był telefon do Szymka, że jesteśmy w naszą trójkę, no a potem już się zaczynały schody do góry. No i tutaj Szymon. oczywiście bylibyśmy, zapomnielibyśmy o bardzo ważnej osobie w tej całej układance, bo takim no, motywatorem do tego startu i przede wszystkim osobą, która nas bardzo prowadziła za rękę na samym początku i myślę, że bez niej to absolutnie byśmy nie byli tutaj, gdzie jesteśmy, jest pan dr Piotr Białoń. Myślę, znany tutaj większości słuchaczy. To jest człowiek, któremu bardzo wiele zawdzięczamy. W ogóle jest nasz wykładowca i Kacpra. Także tutaj z tego miejsca na pewno chcemy mu bardzo podziękować i pozdrawiamy go, bo na pewno ogląda. Pozdrawiamy. Bardzo serdecznie też panu dziękujemy i kłaniamy się nisko. Wkład dydaktyczny, przede wszystkim mentorski, ale też taki zawodowego wsparcia jest nieoceniony. Szymon, a jak ty postrzegasz ten początek? Jak wspomniałem wcześniej, po spotkaniu na podjeździe w szpitalu, telefon 2 dni później był. Powiedziałem Bartkowi tylko tyle przez telefon, bo już było zielone światło od Kacpra, że jednak będzie czekać nas dużo pracy, dużo też obaw właśnie ze względu na absencję w domu. I tutaj z tej strony pozdrawiamy nasze żony i dzieciaki, że to wytrzymywały i ta cierpliwość i wyrozumiałość. I się opłacało, jak widać. I kwestia jest tego typu, że te przygotowania były długie, ponad półtora roku ćwiczeń wspólnych, symulacji, właśnie z panem doktorem Białoniem, gdzie mamy tą osobę i można naprawdę dużo wykorzystać takiego potencjału, jeśli ktoś ma, i to wszyscy myślę potwierdzą słuchacze, którzy są w pogotowiu, jeśli są osoby, które jeżdżą na zawody kilka lat, są weteranami, to tym młodszym kolegom mogą podpowiedzieć, co robić, co robią źle, co robią dobrze, jakie nawyki trzeba zmienić, bo mimo wszystko te zawody troszkę się różnią od rzeczywistości, tak? I to pewnie sobie później o tym jeszcze opowiemy. Ale te przygotowania jednak, tak jak mówię, półtora roku były ciężkie. Wiadomo, że nieraz było trudno się spotkać. My to robiliśmy cyklicznie, kilka razy w miesiącu, no i myślę, że owoce tego są. No i z tego się cieszymy bardzo. A panowie, gdybyście mieli po kilka takich, nie chcę powiedzieć porad, ale jakichś wskazówek dla tych wszystkich osób, które chciałyby najpierw oswoić się z taką myślą, że może zawalczymy, i może w kilku zdaniach, gdybyście mogli powiedzieć właśnie, jak się ten proces rozłożyć, przygotować, zaplanować, właśnie poprzedzający wystąpienie wasze czy kolejnych załóg w mistrzostwach, to co by to było? Jakieś takie dobre rady kolegów po fachu? My tutaj już w chwili obecnej mamy zespół, z którym ćwiczymy i mieliśmy kilka spotkań. Jest to drugi zespół, serdecznie też pozdrawiamy Krzysia Bogdała, Łukasza Łoza, Wojtka Niewdane. I jeszcze jest trzeci zespół, który też się spotyka i też z nami tutaj ćwiczy, już też Kacper tam pierwsze spotkania też tam miał, też chłopaki podpytywali, co zrobić, co źle, co zmienić. No i szczerze mówiąc, faktycznie tutaj, jeśli się zaczyna, no to przede wszystkim moim zdaniem jest to, aby wypracować sobie dyspozycję na spotkania. Bo mimo wszystko, jeśli one będą bardzo rzadko spotkania organizowane, no to dużo się nie wypracuje, a wiemy, że im większe przerwy, to tym większy później brak wiedzy, czy brak tutaj tych umiejętności miękkich.
i mimo wszystko tutaj, czy umiejętności twardych, no to wszystko to później troszkę się to zaciera. I później znowu, jeśli jest dużo długa przerwa, trzeba z powrotem to wypracować. Widzieliśmy to sami po sobie po mistrzostwach bodajże w Opolu, to były chyba ostatnie nasze regionalne, był miesiąc wakacyjny, no i później miesiąc wakacyjny, wiadomo, ten na urlopie, ten też gdzieś na wakacjach i tutaj mimo wszystko po miesiącu, gdzie się nie widzieliśmy, pierwsza lepsza scenka, prosta, no to już byliśmy rozłożeni, no tak i co było widać po nas, no byliśmy mocno zniesmaczeni, że nam tak tutaj wcześniej, miesiąc temu dobrze poszło, dobrze ćwiczyliśmy, bo przed każdymi zawodami próbujemy to dobrze tam wyszlifować, no to mimo wszystko jak się spotkaliśmy w lipcu, no to było, że tak powiem, wiadro wylane na głowę, zimnej wody, no i musieliśmy z powrotem jakby to odkurzyć, potocznie mówiąc. Trzeba też przede wszystkim na takie przygotowania spojrzeć wielotorowo, bo tutaj trzeba jakby wiele aspektów włączyć, żeby to wszystko się zazębiało, bo to wiadomo, to są te wspólne spotkania, to są te symulacje medyczne, w których jakby clue wszystkiego jest współpraca między członkami, bo to przekonaliśmy się o tym na tych zawodach, w których byliśmy, powiedział, że współpraca jest bardzo ważna. U nas ta współpraca jest na takim poziomie, że moglibyśmy sobie zakleić usta i jakby role w zespole każdego członka są podzielone, nie ma jakichś odstępstw temu i to daje wymierne korzyści na pewno. Wiadomo też jakby samokształcenie, no taka też fundament, jeśli chodzi o taką wiedzę merytoryczną, no bo bez tego też za bardzo się dalej nie da pójść. Ale też to, co wspominałeś, mentoring, to jest bardzo ważne, żeby mieć tą osobę, która ma pewne doświadczenia, jeśli chodzi o starty, która może wskazać pewne takie błędy, które się popełnia. To właśnie, co zrobił z nami Piotrek na samym początku, który nam powiedział, co robimy źle, co jest do poprawy. To nam bardzo dużo dało i później jakby czasami, jak nawet on nie był w stanie nam, nie wiem, bo był zawodowo zajęty, to my też sami już potrafiliśmy wyłapywać pewne rzeczy i wiedzieliśmy, jak te symulacje prowadzić, nawet sami dla samych siebie. I to jest bardzo ważne. I na pewno to, co już tak można doradzić też osobom, które tam mają, że tak powiem, noszą się z zamiarem startu, że na mistrzostwach trzeba mieć bardzo otwarte oczy szeroko i bardzo zwracać uwagę na wszystkie szczegóły, bo jak się wchodzi na scenariusz, to czasami już po wejściu na scenariusz można pewne rzeczy dostrzec, ale tych rzeczy się niestety nie dostrzeże, jeżeli się nie było na jednych, dwóch, trzech zawodach, bo na przykład teraz, jak byliśmy w Szczyrku, to nawet między sobą rozmawialiśmy, kurde, a ja już wyłapałem tam pewne szczegóły i już jakby wchodząc, to coś już wiedziałem, czego mogę się spodziewać za chwilę, tak? To są takie, potrzeba trochę tego cwaniactwa, no ale niestety to cwaniactwo trzeba nabyć, do tego się nie ma od razu. To jest tak samo jak w takiej pracy naszej na co dzień, ono też jest czasami potrzebne, czasami jest potrzebny ten taki instynkt ratowniczy, ale to on właśnie też wymaga wypracowania. Jeśli powiedzieć o przygotowań, to przede wszystkim zaczynamy od podstaw, potem idziemy gdzieś tam dalej, ale takie jakby mądre zdanie to schemat badania A, B, C, D, E zawsze wybroni zespół. Czyli jak nie wiemy, co robić, badamy i zawsze coś wybadamy i czy to będzie budowane, czy nam pomoże stwierdzić jakąś diagnozę albo dalsze postępowanie na kierunku. Okay. Pełen wywiad sample. Pełen wywiad sample i też jest bardzo ważna dobra komunikacja w zespole i to, żeby dla sędziów to, co my robimy, było czytelne, no bo oni jednak mają przed sobą kartę ocen, muszą zaznaczyć, tak powiem, czy coś zrobiliśmy, czy nie i to musi też dobrze wybrzmieć, żeby ten sędzia nie miał wątpliwości, że zrobiliśmy to, czy tamto. To jest bardzo ważne, bo na tym można czasami stracić 1-2 punkty i to czasami też przesądza o wynik. I zaufanie zespołu też jest ważne. Jeśli mamy dobrych partnerów w zespole, gdzie na co dzień i w życiu prywatnym dobrze się dogadujemy, no to też to ma duży plus właśnie na komunikację, czy później nawet na jakąś krytykę, gdzie możemy sobie pozwolić na to i powiedzieć: Bartek, sorry, zrobiłeś to źle, Kacper, ty też to zrobiłeś źle, przyjmujemy to na klatę i wtedy, że tak powiem, już jakiś debriefing i poprawiamy tutaj sobie te błędy, które popełniliśmy i jedziemy dalej, nie? Powiedzcie mi, a ile razy w trakcie waszego procesu przygotowania się do mistrzostw uznawaliście, nie, to
to się nie, to tak nie można. To kończymy, ten pomysł nie był dobry, jedźmy do domu, idźmy na dyżur, odwalimy swoje, dobę strzelimy w pogotowiu, potem pójdziemy na siłkę, albo pójdziemy z dzieciakami na spacer i po co nam to w ogóle? Były takie sytuacje, czy raczej nie? Miało to miejsce po naszym pierwszym spotkaniu, pierwszym takim właśnie z Piotrkiem i mieliśmy wszyscy w trójkę takie bardzo złe wrażenie jakby o naszym tym poziomie, który zaprezentowaliśmy w trakcie tych ćwiczeń. Ale oczywiście Piotrek nas uspokajał, że w porządku, dobra, jest dobrze, będzie z tej mąki chleb, ale nie dawało mi to wieczorem spokoju, więc zaraz tutaj do niego napisałem na WhatsAppie, tak już zupełnie, żeby mi powiedział szczerze, jak to ocenia i mówi, dramat, nie, dramat na razie. Ale, że tak powiem, szybko nam się udało wypracować, tak powiem, efekty i później już tylko nas chwali. Okej. Panowie, coś dołożycie do tego, może jakaś tajna informacja, jakaś tajemnica, może coś tutaj strzelicie z ucha? Coś jeszcze? Że też przez okres mniej więcej 3 miesięcy zmienialiśmy lidera, tak? Zmienialiśmy go, próbowaliśmy raz ja, raz Bartek, raz Kacper i znowu spotykaliśmy się i znowu raz ja, raz Kacper, raz Bartek i tak w kółko było do momentu, aż wspólnie podjęliśmy decyzję, gdzie ona była jednogłośna, kto się odnajduje na jakiej pozycji w zespole, kto co będzie wykonywał, jakie czynności. No i to tutaj też tak zaważyło, żeby też nie było sytuacji, jak ktoś startuje i mówi, że on będzie liderem i on tylko nim będzie i tak będą ćwiczyć cały czas, to jednak warto czasami się, że tak powiem, potocznie przekwalifikować na tego lidera, jeśli się jest członkiem. Z tego chociażby względu, że w momencie, kiedy jesteśmy na mistrzostwach, nieraz są zadania tak skonstruowane, że jednak mimo tego lidera przy tym poszkodowanym nie ma i my musimy działać sobie z Kacprem. Jeśli Kacper gdzieś ucieka, zostaje tylko ja i musimy się tutaj tą wiedzą uzupełniać, tak? Wiadomo, że w silną stroną to będzie zawsze lider i tutaj jest głową zespołu, tak, żeby tutaj ta komunikacja, ta zamknięta cały czas krążyła, no wiadomo, że my bierzemy w niej udział i żeby to się wszystko zazębiało. Ale generalnie rzecz biorąc, rola kierownika zespołu na zawodach to jest taka, powiedzmy, trochę umowna. I tak jak Szymek powiedział, te zadania są na tyle nieprzewidywalne i czasami jakby miejsce, w którym się znajdujemy i jakby dynamika zdarzeń generuje to, że po prostu jak gdzieś zostaje, na przykład były takie konkurencje, w której po prostu ja zostałem z jednym pacjentem, który jakby nie był clue zadania i chłopaki po prostu musieli sobie radzić jakby we dwójkę z tym pacjentem, który był najbardziej limitowany, który był najbardziej wymagający. W związku z czym każdy w każdym elemencie musi, że tak powiem, sobie dobrze dawać radę. Wiadomo, że nam jest najlepiej i najłatwiej wtedy, kiedy właśnie działamy jakby zgodnie z tymi rolami, które mamy podzielone i wtedy, że tak powiem, to wszystko się może odbywać bez słów. Natomiast trzeba być przygotowany na wszelkie okoliczności, bo tak jak tutaj Szymek wspomniał, naprawdę na tych zadaniach można czasami być bardzo zaskoczony. No właśnie, wychodzi w praniu wszystkie te rzeczy. Kacper, coś jeszcze chcesz dodać? Ja pamiętam po naszym pierwszym spotkaniu, to jak to Bartek mówił, że jak wrócił do domu cały załamany, on też do mnie dzwonił, że co, jak tam, już prawdopodobnie był po rozmowie z Piotrkiem i to pamiętam, była taka motywująca rozmowa, że w sumie słowo się rzekło, że jedziemy, także nie poddajemy się i to było takie od tego momentu, wiem, że bardzo się tak zabarwimy i już zaczynaliśmy ćwiczyć, czy to notatki, czy to jakieś książki, czy to na dyżurach. Pamiętam, że nawet jak nie było czasu przyjechać na Żeromskiego, żebyśmy się w trójkę spotkali, to jak w domu miałem do małej Ani, to na dyżurach ćwiczyliśmy i to wszystko gdzieś wymyślaliśmy, że na przykład Szymek był zdalnie, że tak powiem, i tak ćwiczyliśmy i to też jest uwaga na tych, że przyszłych zespołów, które nas oglądają, że nie załamujcie się, początki zawsze są najgorsze, tylko że jak jesteście zdecydowani, to dążyć do celu i pójdzie. Do systematyczność, bo bez systematyczności się nie da, bo to widzieliśmy na Mistrzostwach Polski, kiedy właśnie one odbywały się we wrześniu, czyli przygotowania odbywały się w okresie urlopowym, w związku z czym
trochę było trudniej nam się spotykać i ta częstotliwość była mniejsza. I myślę, że to się gdzieś odbiło na wyniku i tak w ogóle naszej takiej pewności siebie, którą też wypracowujemy, jak jesteśmy często ze sobą, często się spotykamy, to jesteśmy pewni siebie na zawody i mamy takie poczucie, że naprawdę nas raczej nic nie zaskoczy, a jak tej systematyczności zaczyna brakować, to zdecydowanie jest gorzej. I to na pewno to jakby na koniec trzeba powiedzieć, że pamiętajcie o systematyczności, bo jeśli tego nie będzie, to też będzie ciężko jakieś dobre wyniki. I finalnie w jakiej konfiguracji podeszliście do mistrzostw? Kto był liderem i jakie funkcje były w założeniu na te ćwiczenia, na te mistrzostwa, przepraszam? Założenie było to, że ja pełnię funkcję kierownika zespołu i też mamy taki podział, że Kacper to jest zawsze osoba, która zajmuje się drożnością oddechowych, jest osobą, która jest na przykład odpowiedzialna za zebrania wywiadu sample. Szymon to jest zawsze zazwyczaj osoba, która jest odpowiedzialna za iniekcje, za monitorowanie pacjenta, za wspieranie wywiadu jeszcze dodatkowo. No, wiadomo, czasami się zdarza, że jakby te funkcje stają się trochę naprzemienne, albo ktoś czegoś zapomni, tak? Na przykład Kacper zapomni jakiegoś elementu wywiadu sample, i na przykład Szymek powie, Kacper zapyta jeszcze o to, albo sam zapyta, tak samo kiedy ja badam według schematu A, B, C, D, E, bo jak trzymamy się tego schematu i lecimy po prostu A, B, C, D, E, to mamy pewność, że niczego nie pominiemy, tak? Nie będziemy skakać, tylko po prostu lecimy po kolei, tak? Jeżeli mamy, na przykład napotkamy na niedrożność dróg oddechowych, to wiemy, że nie możemy pójść dalej, musimy je udrożnić. Jeżeli, nie wiem, posłuchując klatkę piersiową stwierdzimy na przykład odwę prężną, to też wiemy, że po prostu musimy ją odbarczyć, żeby pójść dalej, tak? Więc jakby to też niweluje ryzyko wystąpienia błędu. No i to już znowu, czy Kacper, czy Szymon patrzą mi trochę na ręce i Bartek, zapomniałeś tego, albo to wplotą, albo mi zwrócą delikatnie uwagę, żeby to zrobić. A przede wszystkim jest to, że jest cały czas informacja zwrotna, czyli jakby komunikujemy się między sobą, dzięki czemu właśnie łatwiej nam jest wyłapywać pewne błędy, przewidywać te scenariusze i to, co się będzie działo. I to też jest dosyć istotne, jak chłopaki zapatrujecie. Ja jak byłem przy głowie, to u mnie było, zawsze byłem przy głowie pacjenta, to u mnie było to, że ja mogłem patrzeć tak globalnie na cały jakby scenariusz i obserwować i otoczenie, i jak Bartek bada, i Szymek jak gdzieś wykonuje polecenia Bartka, a z drugiej strony Szymek ma taką ważną, pewnie zaraz o tym powiem, ma ważną funkcję, jeśli podczas zadania pojawił się drugi poszkodowany, to on odchodził. Na przykład na mnie spadało, jeśli Bartek dalej badał, to ja byłem tym, który gdzieś tam patrzył, pytał się Szymka, co on ma, co on potrzebuje od nas, czy jakiś dodatkowy sprzęt, czy faktycznie któryś z nas się tam podejść i pomóc. Myślę, że tak to wygląda. Tak, ja pełnię funkcję ogólnie jako członek, jeśli chodzi o wszystkie wkłucia naczyniowe, tak? Też pomóc przy drożności dróg oddechowych, jeśli chodzi o Kacpra, sprzęt, logistyka tego sprzętu, żeby ona była zawsze dobrze ułożona, tak jak trzeba przy każdym poszkodowanym. Jeśli się znajduje gdzieś w okolicy kolejny poszkodowany, to jeśli mamy taką decyzję, oczywiście petka zamknięta, Szymon, ty, tak, to ja idę. W tym momencie odchodzę też ze swoim drugim sprzętem i wtedy idę do tego drugiego poszkodowanego. Tam robię, że tak powiem, od razu wstępne badanie i już wtedy wiem, czy będę potrzebował Bartka. Wtedy Bartek przychodzi do mnie, Kacper jest osobą, która zajmuje się już poszkodowanym, który jest tutaj już poniekąd zbadany i podane leki, płyny, jeśli one tego wymagają. Jeśli pacjent tego wymaga i wtedy Bartek przychodzi do mnie i wtedy działam sobie w dwójkę, choć czasami scenariusze są tak zrobione i też koledzy potwierdzą, chociażby w Opolu, nie wiem czy w Sosnowcu mieliśmy, czy w zeszłym roku w Bielsku, ale że były sytuacje takie, gdzie ja zostałem jednak z tym pacjentem, a poszedł Bartek i w tym momencie ewentualnie Bartek mówi, kogo chce tam do siebie, albo mnie, albo Kacpra i też czasami te role się właśnie zamieniają, tak, i nie zawsze sztywno działamy, mamy swoje podejście do tego. Jeśli coś się nam zamieni kolejnością, nie panikujemy, ćwiczyliśmy to wcześniej i to też się dobrze sprawdza, tak jak właśnie mówił Kacper, osoba, która jest za głową, ona zawsze na tego pacjenta patrzy holistycznie i widzi, czego nie ma,
podpowiada Bartkowi, podpowiada mi, Szymon, nie rób w płucie, daj szybko ciśnienia, nie słuchaj w płucie i to wszystko też w zależności od tempa scenariusza. No i to jest na przykład ważne z perspektywy Kacpra, na przykład osoba, która zbiera wywiad sample, to jest taka osoba, która ma, że tak powiem, najlepszą informację, jeśli chodzi o wywiad choroby pacjenta, więc to jest, wydaje mi się, najlepsza osoba, która powinna prowadzić łączność radiową, czy kontakt z dyspozytornią, czy przekazać pacjenta ewentualnie, co teoretycznie powinien zrobić kierownik, ale my na swoim przykładzie zauważyliśmy, że dużo lepiej to wychodzi, że tak powiem, w tym całym zamieszaniu, kiedy na przykład robi to Kacper, tak? Ale tak jak Szymek wspomniał, są zadania, w których się zupełnie wszystko potrafi rozjechać w pierwszym momencie, bo na przykład w Sosnowcu było takie zadanie, gdzie pojechaliśmy do kobiety, która dała się na swoje życie poprzez powieszenie. Jakby do tego powieszenia doszło w momencie, kiedy my wchodziliśmy na scenariusz. I w tym momencie jakby podział ról, nikt się na to nie przygotował. Kto będzie odcinał linę, kto będzie stabilizował odcinek kręgosłupa szyjnego, kto przyłoży deskę i tak dalej, więc to jest moment i trzeba działać, nie? I wszystko, że tak powiem, się robi miszmasz, tak? No i na takie sytuacje trzeba być na zawodach przygotowanych, no jest sporo. Albo mieliśmy w Opolu zadanie, pamiętacie, jak wydobywaliśmy osobę z jeziora, to tam po prostu szkoda, że to nie było nagrane, bo kupa śmiechu była po prostu. Nawet nie chcę wchodzić w szczegóły tego zadania, ale na przykład Kacper świetnie zaimprowizował, poświęcił się, jest ratownikiem wodnym, więc po prostu wskoczył do tego jeziora, to był maj i nie było ono jeszcze zbyt ciepłe, ale że tak powiem, też to dzięki temu tam dobry wynik na tym zadaniu uzyskaliśmy, bo że tak powiem, tam też był punktowany czas ewakuacji tego poszkodowanego. Jakby jego doświadczenie z WOPR-u tutaj mocno zaprocentowało. Więc czasami właśnie takie rzeczy, czyli to, że ktoś na przykład był w OSP, to też czasami może pomóc, bo było takie zadanie sprawnościowe na Mistrzostwach Polski. Nie wiem, w którym tym uczestniczyłeś, tylko musiałem jak to prawo nazwać. Normalna klatka, tylko bez zadymienia, to było w straży w zakładach chemicznych. No i tam ta straż to była pożarna, oni tam działali i mieli w swoim zasobie, na swoim obiekcie po prostu klatkę tor przeszkód w ciemni, albo z dymem, albo bez dymu, na potrzeby akurat zawodów mistrzostw regionalnych bez dymu i była tylko ciemnia. Czy tutaj też kwestia, że tak powiem, gibkości. Powiem szczerze, że wpletliście mnóstwo wątków z różnych miejsc. Odeszliśmy chyba trochę od samego Szczyrku, ale bardzo się cieszę, że dzielicie się swoimi doświadczeniami, bo to ewidentnie mówi o waszym, może nie jakimś ogromnie wielkim doświadczeniu, ale już na tyle takim, które już teraz wraca do was właśnie drogą wspomnień, za co jestem też wam bardzo wdzięczny i przede wszystkim jestem przekonany, że widzowie i słuchacze, którzy się zebrali bardzo licznie dzisiaj z nami, również to podzielają. Zresztą nawet rozpoczęły się tutaj pewne dyskusje, osoby pewne się pozdrawiają z różnych ciekawych miejsc. Ja osobiście pozdrawiam Grzegorza Tymkiewicza z Laskowic Pomorskich. W Laskowicach Pomorskich był słynne miejsce przerzutowe do grupy, tam się do wojska jeździło, a ty, Grzegorz, szykuj nowy krawat dla mnie, bo chyba brakuje mi garderoby, ty wiesz, o co chodzi. No i to taka prywata była wciśnięta. Drodzy Państwo, zachęcam wszystkich do tego, żebyście szykowali już pytania do naszych gości. Pojawiło się już one pierwsze, może nawet już są dwa. Zostawmy sobie do tej części Q&A, ale wydaje mi się, że pytanie, które zadał widz, na tym etapie chyba przechwycę, bo ono jest bardzo, bardzo ważne. I to pytanie zostało też zadane na profilu facebookowym Żywieckiego Ratownictwa. Pani Maja napisała takie pytanie: dalej nie pojmuję, dlaczego na co dzień 2 ratowników jest w karetce, a na mistrzostwach jest 3 w zespołach. I tutaj chciałbym, żebyśmy kilka słów o specyfice takich mistrzostw jak te w Szczyrku opowiedzieli. To odnieście się proszę do tego komentarza, do tego pytania, a potem opowiedzcie w kilku zdaniach, na czym ta specyfika mistrzostw zimowych polega najbardziej. To może zaczniemy od Kacpra. To znaczy tak, przede wszystkim to organizator określa w regulaminie, jakie mają być zespoły, tak? Czyli my na to nie mamy wpływu. Jeśli organizator chce zespoły 3-osobowe, no to na zawodach startują 3-osobowe.
Z mojego takiego prywatnego zdania jest to też trochę inna perspektywa, bo jak tam w komentarzu było zauważone słusznie, jeździmy w Polsce jak zespoły podstawowe w zespołach dwuosobowych. Na zawodach jest to dla nas nowa forma zobaczenia, jak można prowadzić wizytę, czy tam realizację zadań, jak powiedzieć, inną formę pracy. Faktycznie podczas przygotowań uważam, że pierwszym problemem, jaki my napotkaliśmy, to to, że musieliśmy pracować w trójkę, ponieważ nikt z nas nie jest nauczony pracy w trójkę, ponieważ pracujemy na zespołach dwuosobowych. Niemniej jednak drugie, trzecie spotkanie uważam, że o wiele lepiej i sprawniej idzie w zespołach trzyosobowych niż dwuosobowych. No i tyle na moje zdanie. Uważam, że w środowisku, jeśli takie było pytanie, którym się odnosi a propos do życia, i powinniśmy w środowisku dążyć, żeby tworzyć zespoły trzyosobowe jako z ZNR-em B, ale wszyscy dobrze wiemy, że to jest niezależne aż tak w dużej mierze od nas, ponieważ tu już wchodzi w grę ministerstwo i NFZ. Okej. To może już to mamy z głowy, bo myślę, że wasza wypowiedź, panowie, będzie taka sama, ale jakbyś mógł w 2-3 zdaniach ze swojej strony powiedzieć o specyfice akurat mistrzostw tych zimowych. O nich za chwilkę trochę więcej powiemy, ale też chciałbym, żeby każdy z was ze swojej strony trochę o tym opowiedział. Wszystkich mistrzostw w Szczyrku to przede wszystkim rejon, tak, że to są Beskidy, góry, śnieg i temperatura. Pozdrawiam wszystkich, którzy w tamtym roku byli w Szczyrku i chodzili po śniegu. Wiedzą, co to znaczy zima. Okej. Dobrze, Szymon? No tutaj już Kacper wspomniał, no mistrzostwa w Szczyrku tak naprawdę to jest tradycja, bo wszystkie inne regionalne mistrzostwa, które są, no to one są organizowane w różnych częściach Polski i zawsze w innych miastach. Mistrzostwa w Szczyrku są zawsze w jednym miejscu i zawsze to organizuje Bielskie Pogotowie Ratunkowe. I dziękujemy organizatorom w ogóle za taką specyfikę. I to, co ja się może powtórzę, ale specyfiką tych mistrzostw jest przede wszystkim temperatura. Jeśli otworzymy sobie ten plecak na skrzycznym, mamy -8, odczuwam na -15, to wiemy, jak ten sprzęt wygląda. Wiemy, jak te rurki wyglądają, te wszystkie okablowania i te wszystkie elektroniczne rzeczy. To przede wszystkim daje się we znaki. Ubiór, który mamy na co dzień, nie wystarcza, dlatego też organizator zaznacza, że obojętnie co, ale żebyście mieli ciepło. I to, co tutaj ta pogoda przede wszystkim ta pogoda tutaj daje się najbardziej we znaki w porównaniu do wszystkich regionalnych, które są organizowane w porze letniej. Mhm. Bartek, twój punkt widzenia związany, ale już teraz od tego momentu skupiamy się na Szczyrku, żeby tutaj ten temat w miarę możliwości wyczerpać. I wyczerpali jakby te wszystkie takie spostrzeżenia, no bo to są takie, które się w pierwszej kolejności nasuwają ze względu na porę roku, w jakim się odbywają te zawody. Tutaj szczerze powiedziawszy nie mam zbyt wiele do dodania. Na pewno być może teren, bo to powiem tak, to bym się odwołał bardziej do ubiegłorocznych zawodów w Szczyrku, bo tam faktycznie było bardzo no, były bardzo wymagające te zadania, bardzo pod kątem takiej wytrzymałości psychofizycznej, ponieważ no, zadania trwały do bardzo późnych godzin, no, rannych już w zasadzie skończyliśmy o 3:00 w nocy nasze zadania, więc gdzieś tam udało nam się pójść spać około godziny 4:00. O 5:00 trzeba było wstać, bo o 6:00 był odjazd już w góry i tak powiem całe w zasadzie bite 12 godzin marszu. Gdzieś skończyliśmy około godziny 18:00. Więc to było bardzo męczące, ale to, co było fajne w tym wszystkim, to jakby taki wniosek się nam nasunął już później, jak się zawody skończyły, że to był taki test naszej gotowości do działania w takim trochę skrajnym zmęczeniu, bo trzeba powiedzieć, że już gdzieś w drugim dniu to takie zmęczenie było materiału i, że tak powiem, jakby te procesy myślowe, jak zachodzą, kiedy jesteśmy już naprawdę na wyczerpaniu baterii, to na pewno był taki fajny test dla nas z tej perspektywy. I na pewno możemy powiedzieć, ale to tak już tylko i wyłącznie jakby ze swojego podwórka, że jakby
wyjazd na te zawody w Szczyrku to dla nas też jest takim dosyć specyficznym doznaniem, no bo to jest taki trochę nasz świat, też znamy wielu ludzi, nas znają, więc my się też mamy takie trochę większe ciśnienie, tak, no bo też mamy oczywiście, no chcemy się jak najlepiej zaprezentować na tych zawodach, więc to też jest taka dla nas specyfika, jako dla zespołu Żywca, gdzie tam można powiedzieć, no też sąsiadujemy z organizatorem, więc to też jest takie dla nas jakby jeszcze większe wyzwanie jadąc na przykład do Szczytu, tak, bo jest to blisko nas. No myślę, że tyle chciałbym więcej chyba. Jeśli ja mogę dodać a propos tegorocznej edycji, to tak, co mi się teraz nasunęło pomiędzy innymi zawodami, które startowaliśmy, to na przykład w Szczyrku organizacja jest, wydaje mi się, na bardzo wysokim poziomie, zwłaszcza to, że wezwania, jak dostajemy na zadanie, przychodzą na SMS. SMS-em na telefon kierownika zespołu, na aplikację i to w sumie można się poczuć tak, jakby się było na dyżurze, że to normalnie, że dostajemy wezwanie na tablet, tak? Tam jest też, że mamy jakiś czas, w którym musimy jakby wyjechać, mamy statusy na telefonie, na których musimy pracować, bo jest normalnie biuro zawodów funkcjonuje jak dyspozytornia i oni widzą nasze statusy i uważam, że to jest też takie wyjątkowe w zawodach Szczyrku, tak? To jest no, jak przechodzimy do takich technicznych spraw, to no, faktycznie na pewno trzeba też powiedzieć o tym, że w zasadzie zawody w Szczyrku mają to wielki plus, co się nie zdarza raczej często, że nie ma tej, tak my to kolokwialnie nazywamy, obsuwy na zadaniach, czyli jakby jeździmy płynnie z jednego zadania na drugie. W tym roku to było w ogóle super, bo my skończyliśmy w zasadzie od drugiego zadania, po prostu wszystko szło płynnie. Kończyliśmy zadanie, chwilę później, 15-20 minut później przychodziło kolejne wezwanie, jechaliśmy na miejsce, tam w zasadzie najwyżej 2 zespoły przed nami, więc nie było tego oczekiwania, po prostu szliśmy cios za ciosem i to jest super, bo to też, tak powiem, pozwala nam szybciej, tak powiem, skończyć. Mamy troszkę więcej czasu na wytchnienie po tych zadaniach nocnych, mamy trochę czasu na regenerację, więc to na pewno wielki plus dla organizatora, a i trzeba też pochwalić o ten Klimczak, mamy bardzo dobrą kuchnię. Bardzo dobrze. Doskonale, panowie, słuchajcie, dostałem właśnie przed chwilą mega informację na żywo, prosto od pana profesora Akademii Śląskiej, pana doktora habilitowanego Klaudiusza Nadolnego. Mamy news dnia. W tym momencie właśnie, zobaczcie, gęsia skórka wyszła mi tutaj, się zaprezentowała. Pan profesor przekazuje informację, że pan minister zgodził się na rozszerzenie uprawnień ratowników medycznych w Polsce. Otrzymałem właśnie w tym momencie dokument od pana profesora. Są pewne zmiany, mamy leki, mamy noradrenalinę, mamy kwas w końcu do leczenia ciężkich krwotoków, niestety wymazy wróciły, jeszcze trwają rozmowy w sprawie ketaminy. Zatem to jest wielka informacja, godzina 20, która tutaj mi się wyświetliła, 19:58. Panie profesorze, bardzo dziękujemy. Takie newsy to tylko w NT Live, za co bardzo serdecznie dziękuję. Panowie, komentarz do newsa od pana profesora. Jeśli chodzi tutaj o te kompetencje dodatkowe leki, to już z tego, co wiemy i już mieliśmy informacje wcześniej, one już były przed nowym rokiem właśnie w trakcie legislacji i faktycznie tam nasze środowisko starało się o te leki, też właśnie o ketaminę, gdzie na zawodach pan doktor Tomasz Liczak o tym wspominał i tu też był komentarz pana doktora Marka Frymorgena odnośnie tego, żeby ta ketamina mimo wszystko była w zespołach ratownictwa medycznego, gdzie moglibyśmy ją porównać do benzodiazepin, które wyglądają na co dzień, gdzie nie boimy się co prawda ich podawać w porównaniu do ketamina, która jest dużo bardziej bezpieczniejsza. No wymazy wiadomo, tutaj kwas to już w ogóle, to tutaj chyba myślę, że nie wymaga w ogóle komentarza, jeśli chodzi o kwas. Mamy jeszcze informację od pana profesora, że USG po kursie z CMKP, nowe leki, o których wspoznałem i do tego wszystkiego pan profesor bardzo serdecznie wam gratuluje. Bardzo dobry zespół z Żywca. Jeszcze raz ogromne gratulacje od pana profesora Akademii Śląskiej, pana doktora habilitowanego Klaudiusza Nadolnego. Klaudiusz, pozdrawiam ciebie bardzo ciepło. Nie tak dawno, jeszcze kilka dni temu mieliśmy okazję spędzić miły czas w Sosnowcu, gdzie na RPG ramię w ramię staliśmy i szerzyliśmy dobre ratownictwo, za co jestem tobie bardzo wdzięczny. Cieszę się, że takie informacje padają również na naszej antenie. Pierwszy raz taka gruba rzecz została potwierdzona, NT Live Breaking News,
Bardzo, bardzo za to dziękuję. Emocje, emocje, emocje i jeszcze raz emocje. Drodzy Państwo, patrzę na nasz zegar, ale bardzo się cieszę, że już minęła godzina 20, ale jeszcze chwilę oczywiście do naszej kolejnych wątków będziemy wracać. Chciałbym w tym momencie, żebyśmy skupili się na pierwszym dniu naszych mistrzostw, tak? Jak to wyglądało i czego żeśmy się spodziewali w pierwszym dniu właśnie mistrzostw w ratownictwie medycznym. Kto pierwszy, ten lepszy? Spodziewanego, Haha. tak powiem. Znaczy, wiadomo, to czego można się spodziewać na mistrzostwach Szczyrku, to na pewno zadań, które gdzieś tam będą się toczyły na zewnątrz. To jest taka specyfika tego, więc zawsze gdzieś tam myślimy o hipotermii, z uwagi na jakby lokalizację wyciągów, no to też myślimy o jakiejś urazówce, gdzieś może urazówka połączona z hipotermią. Także to są takie rzeczy, o których się w pierwszej kolejności myśli, jadąc na zawody do Szczyrku. Natomiast no, się okazało pierwszego dnia, no, organizator nas bardzo zaskoczył. I w zasadzie bardzo nas zaskoczył zadaniem, które się nam udało wygrać, z czego się bardzo cieszymy. To było zadanie Oj Maluszki, o ile tylko pamiętam. To było zadanie, które polegało, zostaliśmy wezwani do okna życia. Natomiast samo wezwanie było dosyć lakoniczne, nieprecyzyjne, więc tak no, nie do końca żeśmy wiedzieli, czego się spodziewać. No, w tym oknie życia niestety zastaliśmy martwy płód z informacją też o wadach letalnych tego płodu. Gdzie tak powiem, no tutaj już jakby nasze działania, no nie było w ogóle jakby medycznych czynności ratunkowych do tego płodu, no bo nie mogło być. No i tak już wszystko zrobiliśmy, oczywiście z pełną godnością zajęliśmy się jakby tym płodem. No i się tak zastanawiamy, co jest dalej, nie? Co jest dalej? Czy my coś robimy źle? Czy ktoś tu zaraz padnie? Bo to tak czasami bywa na tych zawodach, no i jakby stały tam te dwie zakonnice i tak żeśmy zerkali na te zakonnice nieśmiale i patrzymy się, czy kurde, któraś zaczyna się gorzej czuć, czy nie. No i faktycznie jedna z zakonnic straciła przytomność i tam u niej podejrzewaliśmy zespół MAS, bo ona traciła przytomność, uzyskiwała tam były długie pauzy komorowe, ona wymagała stymulacji przezskórnej, i to były działania, których ona w tym momencie wymagała i które jakby pozwoliły przywrócić jej stabilny stan hemodynamiczny. I byliśmy bardzo zaskoczeni, że wygraliśmy to zadanie, bo no, ono jakby trochę nas zaskoczyło same w swojej formule. No jakby i to pokazuje, że no, czasami się na pewne rzeczy nastawiamy, a organizator po prostu nas wybija z butów i w ogóle jest co innego. Super w ogóle było przygotowanie tego, jakby to powiedzieć, nie wiem, manekina, fantomu, tego dziecka. Sami się zastanawiamy, jak to jest stworzone, ale bardzo realistyczne. A wracając do pierwszego dnia, to moją pierwszą myślą, jaka jest na zawodach po przyjeździe, zameldowaniu się w hotelu, to jak będziemy mieli numer stanu. Nie wiem, czy tak macie, nie wiem, czy tak macie, ale mnie to zawsze interesuje, jak będziemy mieli. Na pewno trzeba jeszcze wspomnieć o pierwszym zadaniu, bo to było pierwsze zadanie sprawnościowo-logiczne i problem w tym wszystkim był taki, że w ogóle mało brakowało, żebym ja w tych zawodach nie wziął udziału, bo 2 dni wcześniej byliśmy na wizycie z Kacprem i schodząc po schodach po prostu z nich spadłem. I doznałem urazu stawu łokciowego. Na szczęście no, ten uraz gdzieś tam wymuchany przez te 2 dni przed zawodami, zimne okłady, na zmianę już po prostu teściowa nawet przyniosła okłady z octem, pozdrawiam ją. Nie wiem, może to pomogło, na szczęście ten łokieć był sprawny do zawodu. No i pierwsze zadanie sprawnościowe, wchodziliśmy do takiego baraku. Wcześniej oczywiście musieliśmy wykonać próbę harwarską. Wchodzimy do tego baraku, no i w tym baraku zastaliśmy tak coś, co ciężko zdefiniować, czyli taki tor przeszkód, który się składał z różnych ławek, mebli i wszystkiego, co sobie można chyba wyobrazić, jeśli chodzi o taki drewniany sprzęt, po sufit i poruszać trzeba było się też czasami na wysokości sufitu i po prostu adrenalina była naprawdę na takim poziomie, że choć mnie bolał ten łokieć, to pewnie zapomniałem na tym zadaniu o tym bólu i w zasadzie się nie zastanawiałem nad tym, co się stanie, jak spadnę gdzieś z tego toru przeszkód. I tam też bardzo ważny był podział jakby ról.
tam jakby to też w zasadzie, jakbyśmy się tak zastanawiali przed tym realizacją, to ja bym był osobą, która wypełnia kartę jako najwyższy i kontuzjowany. Ale wyszło tak, że Szymek ją wypełniał, a myśmy się z Kacprem spinali. I co jeszcze lepszy ten, żeby zamiast ja się gdzieś tam dołem czołgać, to ja sobie poszedłem górą. Czy zapomniał Bartek powiedzieć, że w ogóle w tym kontenerze było ciemno, tam była puszczona jakaś straszna muzyka, krzyki, były postawione też tam światło, nie wiem, czy to nie ma belka, czasem z karetki postawiona, że niebieskie światła tam były. No i to samo już robiło taką adrenalinę, na to wszystko jeszcze weszły pytania, na które trzeba było odpowiedzieć, także A no... Kacper znalazł klucz, którego nie trzeba było znaleźć. Było powiedziane, że to jest escape room, jeszcze oddałem klucz, bo myślę, że ten klucz trzeba było wziąć gdzieś tam przypadkowy. Panowie, ja mam prośbę. Mamy przygotowane na zdjęciach, znaczy mamy przygotowane na slajdach zdjęcia z konkretnych scenariuszy z opisem. Czy możemy się posiłkować takim plikiem, taką mini prezentacją, do której chcielibyśmy, żebyście się odnieśli, szczególnie, że jeden z tych scenariuszy przeszliście najlepiej spośród 37 zespołów, ok? Spróbujemy zobaczyć, czy się nam to uda. Gdybyście mogli się odnieść do któregoś z tych slajdów. Mamy je tutaj. Zaczynamy od Bóg się rodzi przy Osnej Górze, wśród nocnej ciszy, skrzypi wóz, oj maluszki, maluszki, Gloria, gdy śliczna panna. I tutaj za chwilkę o liście startującej będziemy rozmawiać. Czy moglibyśmy się w tym momencie skupić na któryś z tych konkretnych scenariuszy, żebyśmy mogli o nim opowiedzieć? Co powiedzieliśmy? Tak, Przy onej górze tam jest. To była razy tego nie wiem, tak? To ja Nie, przy to ja onej poz- górze, tak, to była To hipotermia. poczekajcie panowie, z racji takiej, że jesteśmy też podcastem na Spotify, to pozwolicie, że ja przeczytam tutaj to, co jest napisane, żebyśmy słuchaczom, którzy nas nie widzą, mogli przekazać dawkę takiego backgroundu związanego z tym scenariuszem. Meta długodystansowego biegu górskiego. ZRM wezwał sam pacjent, podając osłabienie, ból kończyn dolnych. Pacjent siedzi w samochodzie, wrażenie ogólne średnie, podaje, że przebiegł maraton górski. Na co dzień jego aktywność fizyczna jest na średnim poziomie. Wcześniej startował w maksymalnie 10-kilometrowych biegach miejskich. Podaje ból kończyn dolnych, osłabienie, dreszcze. Ubrany jest w odzież biegową, nieadekwatną do zimowej aury. Założenie zakłada pozorację pacjenta wychłodzonego, wycieńczonego po biegu z powikłaniami hipoglikemii, hipotermii oraz hiperkaliemii. Proszę uprzejmie. Oczywiście nie mieliśmy jadąc na zadanie. Natomiast to było takie zadanie dosyć fajne, przejrzyste. To był pacjent, który na pewno on znajdował się w samochodzie i w pierwszej kolejności, no to wiadomo, on wymagał oceny A, B, C, D, E, szybkiej oceny i szybkiej decyzji o transporcie do karetki, którą mogliśmy podjechać jakby pod ten sam samochód. I to jest właśnie taka sugestia dla kogoś, kto chce w przyszłości brać udział w zawodach, że właśnie jeżeli jest możliwość podjechać karetką pod pacjenta, znaczy no, w okolice pacjenta, który się znajduje, to już jest taka sugestia, że pewnie tego pacjenta trzeba wziąć szybko do karetki. No i tutaj oczywiście ze względu na warunki meteorologiczne, niską temperaturę, no tak pierwsza kolejność, zwłaszcza, że on miał hipotermię, więc oczywiście przeniesienie do karetki, ogrzewanie bierne. No i później jakby, że w zasadzie pewne rzeczy już wyszły w samochodzie, tak, bo już wiedzieliśmy, że ma hipoglikemię. Jakby później w badaniu dalszym, kiedy wykonaliśmy 12-prowadzeniowy elektrokardiogram, to wiedzieliśmy, że w samym zapisie EKG mamy cechy hiperkaliemii, a biorąc pod uwagę wywiad i to, co pacjent robił wcześniej, no to też się nasuwało, więc co prawda no, możliwości leczenia hiperkaliemii na zespołach podstawowych no, nie mamy zbyt wiele, ale tutaj mogliśmy wykorzystać salbutamol w nebulizacji, mogliśmy forsować diurezę. W zasadzie to tyle. Oczywiście wyrównać glikemię, zadbać o komfort termiczny pacjenta. No i to w zasadzie było takie klucz zadania. Dosyć takie z naszej perspektywy łatwe, przyjemne zadanie. Nie sprawiało nam większych problemów. Szybka ewakuacja. Tu faktycznie jak weszliśmy do samochodu, od razu można byłoby podejrzewać, że będzie jakiś uraz, że on tym autem gdzieś wjechał. No i tutaj ten scenariusz był
klarownie zrobiony. Jeśli żadnego urazu nie było, Bartek wykluczył, to wiadomo, ja od razu przy tych warunkach i to też jest dla nas w zespole takie sakrum, że jeśli działamy w warunkach zimowych, to od razu ten termometr mam przy sobie, czy ja, czy Kacper, od razu badamy tą temperaturę. I to też jest taki tip właśnie od naszego doktora Piotra Białonia. Od razu badamy temperatura, jest informacja 34, czy chyba 34 na tym zadaniu, bo ja po tych nazwy tych zadań przy Onej Górze ja nie kojarzę w ogóle, bo mi się to wszystko miesza. No to tam było 34 hipotermia i od razu była decyzja ewakuacja do auta, do ambulansu, bo jest blisko i odstępujemy od wszelkich innych czynności. Od razu tutaj koc, śpiwór bakteriostatyczny i ewakuacja. I to było dla nas priorytet, żeby tutaj tak działać, a resztę wszystko sobie robimy już w badaniu w ambulansie. Możemy się też, może nie tyle my pochwalić, ale no, hipotermia to jest taki trochę też nasz konik naszego pogotowia, bo z uwagi na to też, gdzie my pracujemy na co dzień, tutaj możemy się pochwalić, że mamy pewne sukcesy na tym polu, jeśli chodzi o leczenie hipotermii, bo no, mieliśmy pacjentów z zatrzymaniem grożenia w hipotermii i właśnie jak sobie spoglądam tutaj troszkę w lewo, tego oczywiście Państwo nie widzą, to widzę właśnie zdjęcie naszych kolegów, którzy takiego pacjenta z hipotermią kiedyś przywieźli do działu kardiochirurgii, 30-kilkuletni mężczyzna, który po kilku dniach z bardzo dobrym wynikiem neurologicznym opuścił szpital. Okej. Jak Szybek wspomniał o tipach, to na przykład, nie wiem jak inne zespoły, ale my na przykład weźmiemy ze sobą śpiwór, który robi bardzo dużą robotę, a samo to, jak jeszcze wspomniał o transporcie do karetki, to dla nas jest też, pamiętajmy o swoim komforcie, że łatwiej było wykonywać te dalsze czynności, całe badanie w karetce, które już jest na górze. Zawsze pytam poszkodowanego pozoranta, który tam był, przynajmniej ja pytam. Ja mówię, jak się czułeś po zadaniu? Mówi, no pan, powiem bardzo ciepło. Świetnie. Napisał do nas Janek Wiatr. Panie Janku, dobry wieczór. Odkryję rąbka tajemnicy jako odpowiedzialny za to zadanie. Chłopakom zabrakło na tym zadaniu 1 punkta do maksymalnej oceny. Nie wiem dokładnie, jakiego punkta zabrakło, ale dziękuję panu Jankowi za podzielenie się tą informacją. Strzelił z ratowniczego ucha. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście, czy nie, ale taka informacja do mnie tutaj wpadła. Fajne, to było takie zadanie. Dzięki. Świetnie, Tak, wspaniale. Gdybyśmy mogli się skupić teraz na scenariuszu, który pośród wszystkich załóg, 36 innych pozostałych, udało się wam jako najlepiej przejść. Który to był scenariusz? Powiedzcie mi, proszę, przypomnijcie. Scenariusz, o którym ja wspominałem, Oj Maluśki. Nie pamiętam nazwy zadania. To było gdzieś... Oj, tu. To bym bardzo prosił kilka zdań na temat tego scenariusza. No, jako osoby, które miały najwyższą punktację, to prosiłbym trochę o taką strukturalne rozłożenie tego może nie na pierwiastki, ale przynajmniej na jakieś takie mniejsze części. Zespoły zostały zadysponowane do domu sióstr zakonnych, w którym znajduje się okno życia, do którego zostało oddane dziecko wraz z dokumentacją medyczną. Wynikało z niej, że dziecko ma stwierdzony zespół Edwardsa i ma 22 tygodnie. Drugą poszkodowaną była siostra zakonna, u której doszło do zaburzeń świadomości i pogorszenia stanu zdrowia, który wynikał z zahamowań zatokowych w przebiegu zespołu Morondziego, Adamsa i Stokesa. To bardzo proszę, wiem, wspominaliśmy o tym wcześniej, ale gdybyśmy mogli to teraz tak ładnie poukładać ratowniczo, będę bardzo wdzięczny. Drugie zadanie. My tam mieliśmy wezwanie do okna życia. Tak jak właśnie wspominał wcześniej Bartek, no to już przynajmniej ja już miałem takie odczucie, że jak okno życia, to wiemy, że będziemy mieli tam jakieś dzieciątko pewnie albo do reanimacji, już to wiadomo, wszystkie scenariusze wtedy przychodzą. W pierwszym takim wrażeniem, jak weszliśmy od razu na to zadanie, wiadomo, przywitał nas tam sędzia odpowiedzialny chyba za tą całą scenerię. No i w momencie, kiedy weszliśmy, tam dostaliśmy nawet nie nasz defibrylator, tylko już tam czasem ten sprzęt jest tam zastępowany.
No i wiadomo, poklarowaliśmy sobie ten sprzęt, no i jak weszliśmy na to miejsce zdarzenia, no to faktycznie były dwie siostry zakonne, z tego co pamiętam, bo to tak na szybko będę mówił, a wiadomo, że w emocjach może gdzieś mi te szczegóły uciekną, to chłopcy dopowiedzą. To były dwie siostry zakonne, które mówiły, że dostały tam właśnie dzieciątko na to okno życia, no i ten płód faktycznie tam miał około 20 tygodnia. Ewidentnie jak odzorowanie, no może wysokiej wierności, no było widać, że dziecko jest sine, no sztywne, sinica była centralna, tam obwodowa też, także tutaj już po dokumentacji medycznej, który no nie wiem czy Bartek, czy Kacper wziął i te wady natalne tam były, no to podjęliśmy decyzję tutaj o tym, że w ogóle nie wiadomo od momentu, od kiedy jest też to dziecko przyniesione, nie było żadnej informacji, no to odstąpiliśmy od tej dalszych czynności. No i tak jak Bartek wspominał, zastanawialiśmy się w końcu, co jest grane, czy robimy wszystko dobrze, no odstąpiliśmy i później się w trakcie tego zadania okazało, że tam zasłabła jedna z zakonnic. No i tutaj po wstępnym badaniu tam ABC, sample jeszcze wyszedł tam faktycznie zespół mas, pałsy komorowe tam były, no i tutaj zrobiliśmy elektrostymulację po wcześniejszej analgosedacji tej poszkodowanej, no i z dobrym tutaj wynikiem hemodynamicznym tutaj sobie to działaliśmy, także tutaj tak naprawdę, szczerze mówiąc, już wcześniej trenowaliśmy to bardzo dużo na naszym fantomie, czy kardiowersję, czy takie stymulacje, to dla nas to nie było tak naprawdę jakimś wielkim zaskoczeniem. Bardziej szlifowaliśmy takie zadania, na których wcześniej się źle czuliśmy, czy z Wrocławia, czy z Opola, także tutaj myślę, że nam faktycznie no, nie zaskoczyło, tak, także okay. No Okay. i sam scenariusz w ogóle, no też trzeba powiedzieć, podziękować tym organizatorom, tam sędziom, którzy to tam zrobili, no bo faktycznie płód, który tam miał te 20-22 tygodnie bodajże, no to on tam bardzo fajnie wyglądał i można było spokojnie podjąć taką decyzję o tym, że jednak odstępujemy. Także nie było jakichś takich niedomówień faktycznie, bo te kolory były wymalowane, przynajmniej na tej naszej ścieżce, gdzie tam byliśmy, bo nie wiem jak wyglądała, bodajże były dwie ścieżki, także u nas to wyglądało całkiem przystępnie. Świetnie, świetnie. Dzięki za ten komentarz. I weźmy sobie trzeci scenariusz, wybierzcie ten scenariusz, chciałbym się do niego odnieść. Nie wiem, czy on będzie najtrudniejszy, czy najłatwiejszy, to jeszcze przewertujemy go od samego początku, tak żeby to tutaj miało tak zwane ręce i nogi ratownicze. Więc mamy do dyspozycji Bóg się rodzi, przy Onej Górze już żeśmy rozmawiali, wśród nocnej ciszy, skrzypi wóz, o maluśkim już właśnie była mowa, jest też Gloria, drodzy Państwo, i Gdy śliczna panna, z tego co wiem, bo dalej już mamy listę. Tak więc na jakim jeszcze chcielibyście się scenariuszu skupić? Śliczna panna z tego względu, że to jakby zadanie ono chyba miało... Zawsze przeważnie na zawodach są takie zadania, o których się mówi w trakcie wykładów, które często mają miejsce właśnie jeszcze przed rozpoczęciem konkurencji. I faktycznie był wykład o ECPR, więc nawet zostało zasugerowane, pan doktor Ilczak zasugerował, że zazwyczaj tak jest, że jak się o tym mówi na wykładzie, to później się z tym spotykamy gdzieś w trakcie zadań i to zadanie też troszeczkę było stworzone po to, żeby zrobić pewien wydźwięk, bo o tym się jeszcze trochę mało mówi, to jakby jest takie coś, co gdzieś tam raczkuje w zasadzie na całym świecie, więc pewnie trochę organizator chciało poruszyć ten temat w trakcie trwania zawodów, bo generalnie ten scenariusz był dosyć prosty, tak? Tam był pacjent, który... To ja pozwolę sobie go przytoczyć dla naszych słuchaczy na Spotify. Na szczycie góry Skrzyczne zawodnicy zmagali się z zadaniem Gdy śliczna panna, gdzie pacjentem był 35-letni mężczyzna, który po dotarciu do schroniska doznał
nagłego zatrzymania krążenia. Na miejscu zdarzenia obecna była partnerka pacjenta, od której należało zebrać informacje istotne do dalszego postępowania z pacjentem oraz ratownicy GOP udzielający poszkodowanemu pierwszej pomocy. Zadanie z założenia miało być prostym, realistycznym scenariuszem skupiającym się na podstawach postępowania takich jak wysokiej jakości uciśnięcia klatki piersiowej oraz minimalizacja przerw w uciśnięciach. Natomiast kluczowym elementem zadania było rozpoznanie i zakwalifikowanie pacjenta do procedury ECPR oraz znajomość kryteriów kwalifikacji. Wszystkie te informacje zawodnicy mogli poznać na wykładzie, który miał miejsce na dzień przed rozpoczęciem mistrzostw, o którym właśnie teraz powiedziałeś, tak więc teraz proszę omówić ten scenariusz. Najważniejszym elementem tego scenariusza to było po prostu uważnie słuchać wykładu, na którym byliśmy i to, by potrafić właściwie zakwalifikować, wiedzieć jak zakwalifikować pacjenta do tego właśnie ECPR. My przyjeżdżając na miejsce zastaliśmy pacjenta w zatrzymaniu krążenia. Z wywiadu wynikało, że do tego zatrzymania krążenia doszło najprawdopodobniej w przebiegu zatorowości, ponieważ pacjent wcześniej miał uraz. Nogę nie przyjmował dokładnie, więc mieliśmy jakby wszystkie czynniki ryzyka. Ten pacjent miał zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór. I tutaj jakby wiedzieliśmy z wykładu, że jeżeli u pacjenta po trzeciej defibrylacji nie uda się nam przywrócić krążenia, to ten pacjent już, oczywiście są jeszcze inne względne i pewne kryteria, które pacjent musi też spełnić, żeby go kwalifikować do tego, ale akurat ten pacjent jak najbardziej się do tego nadawał i tutaj po prostu też bardzo było oceniane to, że to właśnie sposób kwalifikacji tego pacjenta, jakby rozmowa z osobą, która kwalifikuje, szybkość podjęcia decyzji. Na tym zadaniu też bardzo istotna była współpraca z KOPR-em, który tam był obecny na miejscu, jakby prowadził akcję ratunkową przed naszym przyjazdem, jakby synchronizowanie naszych działań i właściwe jakby już nie, to jest niewłaściwe słowo. Właściwa współpraca między nami a GOPR-em też bardzo, tak powiem, przekładała się na pozytywny rezultat tego zadania. No oczywiście na samym końcu była ta kwalifikacja do ECPR i to zadanie mamy takie, no swoje odczucie nam poszło bardzo dobrze. No zresztą wszystkie zespoły miały wgląd do karty ocen po zadaniach. Wiemy, że wymaksowaliśmy, zyskaliśmy 50 na 50 punktów możliwych do uzyskania, ale gdzieś tak w kuluarowych rozmowach po zawodach też wiemy, że nie mieliśmy jedynym zespołem, który uzyskał taki dobry wynik. Po prostu to zadanie było takie, nie bym powiedział, lekkie, miłe i przyjemne, tylko miało swój po prostu kluczek i ewentualnie, jeżeli ktoś nie słuchał na wykładzie, no to, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc, mógł płynąć troszeczkę. Ale takie fajne zadanie w bardzo miłej scenerii, fajna pogoda, wtedy była mroźnie, co prawda, ale ładne widoki, także zwłaszcza dla ludzi, którzy przybyli na zawody z nizin, to na pewno bardzo atrakcyjna lokalizacja. Bartek o tym nie powiedział, akurat to spadło na mnie na zadanie, ale sama kwalifikacja do ECPR to bardzo fajnie było zrobione, ponieważ jak powiedzieliśmy, że chcemy to zrobić, to dostawaliśmy numer telefonu, na który musieliśmy zadzwonić fizycznie. Tam była druga osoba po drugiej stronie. Nie wiem, czy to był automat, czy ktoś rozmawiał, bo to akurat nie byłem w stanie wyłapać, ale trzeba było jakby zakwalifikować realnie tego pacjenta, jakbyśmy to chcieli w życiu zrobić. Uważam, że takie zadania powinny być na każdych zawodach, które jakby przekładają się na życie. Szymon, coś chcesz jeszcze dodać może do tego, co powiedział Bartek i Kacper, zanim zniknie nam to piękne zdjęcie, które żeśmy znaleźli, wykorzystali ze strony internetowej, ze strony facebookowej mistrzostw. Oddajemy wszelkie prawa autorskie autorom, które te zdjęcia wykonali. Czy jeszcze jakiś komentarz? Też powtórzę, tak jak Bartek, że trzeba słuchać tego, co jest na wykładach. To jest raz. Dwa, trzeba czytać to, co organizator nam da, na przykład w danym pokoju hotelowym, wszystkie te gazetki, które mamy, mistrzostw o terenie, o Beskidzie na przykład tutaj śląskim, Beskidzie żywieckim, małym, jak byliśmy we Wrocławiu, to o mieście z Wrocławia, bo czasami są tam zawarte, czy na przykład w Sosnowcu, jak byliśmy na mistrzostwach też, tam są zawarte na przykład instrukcje w postępowaniu danego na przykład przypadku, który prawdopodobnie też będzie miał odzwierciedlenie w przełożeniu się na te scenariusze, w których dzisiaj będziemy na przykład brać udział. Dlatego to też jest bardzo ważne, żeby sobie przeczytać od A do Z, co w tej gazecie jest i wtedy sobie możemy śmiało
uzyskać pewne akapity, fragmenty, które będą dla nas bardzo ważne. Jeśli chodzi o tą scenkę, o to zadanie tutaj, to faktycznie, jeśli chodzi o ten TCPR, jeśli dobrze pamiętam, pan Marek go prowadził tutaj ten wykład w hotelu Klimczok i faktycznie ten system paryski, system praski, który o tym się na świecie gdzieś mówi, faktycznie gdzieś to odzwierciedlenie pomalutku gdzieś w naszych rejonach Polski ma w dużych miastach. U nas na chwilę obecną myślę, że nie dało się tego wdrożyć, ale jeśli chodzi o Poznań, Kraków, gdzieś to pomalutku raczkuje, są różne zdania na ten temat. No my myślimy, że jednocześnie jesteśmy tam w dobrą stronę nastawieni, jak to w przyszłości gdzieś tam funkcjonowało u nas. Panowie, oczywiście nie sposób wszystkich scenariuszy omówić. Jestem przekonany, że wszystkie te osoby, które będą miały ochotę zadać Wam jakieś pytania, za chwilkę się to na pewno taka przestrzeń stworzy. Ja bym chciał, żebyśmy teraz jeszcze tylko poruszyli taki wątek, jeden taki od kulisów, jak takie mistrzostwa wyglądają w kontekście organizacji, w kontekście tego wszystkiego pozamerytorycznego i w kontekście takich relacji pośród zespołów, które z całej Polski przecież przyjeżdżają. Jakie wy macie odczucia, jak oceniacie poziom właśnie zorganizowanego wydarzenia? Jakbyście się mogli tym wszystkim podzielić, tego, czego nie zobaczymy w relacjach foto, wideo, czy nie będzie na stronach internetowych. Tak z waszej strony, jak to oceniacie? To jest taka dobra zabawa dla nas wszystkich. Możliwość spotkania ludzi, z którymi się nie jesteśmy w stanie na co dzień spotkać, komunikować. To są takie odnawianie znajomości, bo na przykład poznaliśmy się z kimś, zawaliliśmy jakieś przyjaźnie, znajomości na jednych zawodach, później za kilka miesięcy spotykamy się na kolejnych zawodach z tymi samymi ludźmi, więc takie bardzo miłe spotkania. Oczywiście okazja do wymiany spostrzeżeń, jakichś swoich wizji, a czasem po prostu takich zwykłych towarzyskich spotkań. Wiadomo, że po wszystkich zawodach są imprezy, takie, które też bardzo miło wspominamy, to też jest na pewno taka fajna rzecz na zawodach. I to na pewno jest coś, co się dzieje trochę tak poza kulisami. A jeśli chodzi o organizację, to myślę, że to jest bardzo wymagająca kwestia. To też mniej więcej wiemy, ile jest osób zaangażowanych, żeby zrealizować takie mistrzostwa. To są naprawdę duże liczby, to są naprawdę duże koszty. I myślę tutaj no Bielskie Pogotowie Ratunkowe, jak to, że oni już te mistrzostwa organizują od 18 lat, no to mają już tu naprawdę ogromne doświadczenie i to widać na tych zawodach, że naprawdę to jest już wszystko tak dopieszczone, wszystko jest trochę jak w zegarku, tak, jest harmonogram, który się fajnie układa, tak, nie ma poślizgów z reguły, to wszystko się spina, więc tutaj na pewno no, duży pokłon dla organizatorów, bo to naprawdę Szczyrku, to no, byliśmy drugi raz i za każdym razem było naprawdę w porządku i tutaj chylimy czoła i pozdrawiamy i mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy wszyscy razem w Szczyrku. Oczywiście my też jako jeszcze zespół, który będzie startował. Panowie, może Kacper? Myślę, że Bartek w pełni wyczerpał temat. To on powiedział najważniejszą decyzję, która z zawodów z Szczyrku płynie. Ja, super, świetnie. Szymon, jeżeli masz tylko ochotę coś tej kwestii dodać, szczególnie jeśli chodzi o te relacje z zespołami, bo za chwilkę pojawi się ten slajd, gdzie chciałbym wspomnieć o tych zespołach, które były, bo to jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że wy jesteście oczywiście na pierwszym miejscu kwalifikacji, ale absolutnie wszystkie 36 pozostałych zespołów należą się wielkie brawa, więc może tutaj też, oj przepraszam, tutaj jest Szymon, coś może od was w kierunku właśnie do tych zespołów. Jeśli chodzi o zespoły, gdzie na przykład teraz w Szczyrku byliśmy, to ja przynajmniej zauważyłem, większość tych zespołów była w porównaniu od zeszłego roku, z którymi spotykaliśmy się czy w Opolu, czy w Sosnowcu, czy we Wrocławiu, no to są młode osoby, albo nowe osoby w tych zespołach na pewno. My startowaliśmy jako jeden zespół z Żywca i jak byliśmy we Wrocławiu na tych mistrzostwach, poniekąd w Szczyrku też, to były te osoby, z którymi startowaliśmy w Sosnowcu, z którymi startowaliśmy w Opolu, we Wrocławiu, także to są znajomości, które już na przykład zawiązaliśmy w Szczyrku ponad rok temu i do dzisiaj tak naprawdę one się utrzymują, czy te zespoły na przykład nawet z dalekich tam zakątków Polski,
to cały czas gdzieś tam ten content food jest. No i się wiadomo, tutaj spotykamy przede wszystkim na tych zawodach, a czasami nawet przekłada się to na różne konferencje, czasami gdzieś się jedzie na jakieś szkolenie i te osoby się widzi, cześć, także to jest też bardzo fajna, przyjemna, miła chwila i jeśli też możemy się wymienić spostrzeżeniami, swoim doświadczeniem i też tutaj wymianą zdań odnośnie samych scenariuszy zawodów w poszczególnych miastach. Ja tylko pozwolę sobie dodać, drodzy Państwo, że jako na pierwszym miejscu plasowali się panowie właśnie z Żywca z punktacją 362,2 punkta. Zaraz za nimi to Uniwersytecki Szpital Kliniczny imienia Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu, 354,1 punkta, a trzecie miejsce, tu serdeczne pozdrowienia do ekipy z Bydgoszczy, bo tam miałem okazję i przyjemność być, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, 340,5 punkta i cała pozostała ekipa, Kielce, Wrocław, Katowice, Tarnów, Chełm, Olsztyn, Katowice, Bochnia, Rzeszów, Szczecin, Białystok, Sosnowiec, Jelenia Góra, Kraków, Wałbrzych, Legnica, Siedlce, Sanok, Opole, Kielce wspomniane, Częstochowa, Wrocław już również, tutaj jeszcze mamy kolejny nowy szpital w Świeciu, Jelenia Góra, powiat warszawski zachodni, to Błonie i Meditrans Ostrołęka na ostatnim w kwalifikacji miejscu, ale niesamowicie wielkie gratulacje dla Was wszystkich za odwagę, za ciężką pracę, za zaangażowanie, za te dziesiątki dni spędzonych przy Fantomach, przy czytaniu procedur, książek i tego wszystkiego, co trzeba wbić do głowy swojej ratowniczej, żeby w sposób strukturalny, w sposób powtarzalny realizować. Tak więc dla wszystkich członków, dla wszystkich zespołów startujących chapeau bas, ogromne gratulacje od naszej całej ekipy. Wielkie brawa, drodzy Państwo. To ten wątek chciałbym zakończyć w tym momencie i skupić się jeszcze na takim jednym, który jest również dla nas bardzo ważny. Co z tym wszystkim, co żeście tam zobaczyli, z czym żeście się spotkali, z czym żeście wrócili tak naprawdę, z jakim może oczekiwaniem, może z jakim innym myśleniem, gdzie to wszystko was doprowadzi, jeśli chodzi o waszą pracę zawodową? Czy poddaliście to jakiemuś takiemu briefingowi, debriefowi bym bardziej powiedział, poddaliście to jakiemuś takim procesowi, z którego żeście wyciągnęli coś dla siebie, a jeżeli tak, to co to było? Myślę, że na pewno troszeczkę nabraliśmy pewności siebie i na pewno jesteśmy merytorycznie o wiele mocniejsi niż gdy zaczynaliśmy naszą przygodę. Bo same zawody, no to jest takie już powiedzmy sprawdzam, tak? Ale to te przygotowania do zawodów to jest to, co nas buduje, wydaje mi się, gdzieś tam naprawdę ta wiedza, no, siłą rzeczy no, nasza się poszerza, aktualizuje cały czas, bo wiadomo, jak się nie pielęgnuje tej wiedzy naszej, to ona lubi gdzieś tam szybko uciekać, zwłaszcza, że na co dzień nie zawsze jesteśmy w stanie korzystać w całej jej obszerności, no bo te stany, do których my wyjeżdżamy, czasami nie są to do końca stany zagrożenia życia, albo pewne rzeczy zdają się po prostu rzadko. W związku z tym, jak się ćwiczy coś przez 1,5 roku, wszystko, to ta wiedza na pewno jest w głowie cały czas aktualna i to jest chyba takie najważniejsze w tym wszystkim, bo wiadomo, no, wyniki wynikami, sukces, wiadomo, to też jest dla nas przyjemne, ale myślę, że najważniejsze jest to, że wracamy z tych zawodów za każdym razem i siadamy do tej karetki mądrzejsi. Wydaje mi się, że jesteśmy więcej w stanie zaoferować naszym pacjentom. My też na przykład z Kasprem pracujemy na jednej podstacji, w jednej karetce, jakby ta praca też dzięki zawodom na pewno lepiej nam się klei, rozumiemy się bez słów i to się na pewno przekłada na pracę z pacjentem. Dzięki Bartek, wyrazy naprawdę uznania. Kacper? I tutaj jak Bartek powiedział, przede wszystkim ja widzę osobiście progres, jaki my we dwóch pracując na jednej podstacji od czasu przygotowań do zawodów, jak nas prowadzenie wizyt i samo nasza merytoryczna wiedza i jakby to, co możemy pacjentom zaoferować, poszło do góry i
myślę, że takie przygotowania, takie treningi to jest bardzo dobra forma jakby przygotowania do pracy albo przećwiczenia rzeczy, które, tak jak Bartek powiedział, rzadko się zdarzają, żeby jeśli się to zdarzy w życiu, żeby wiedzieć, co robić i nie panikować. Fajnie, dziękuję Ci bardzo. Szymon, co Ty do tego wszystkiego dołożysz? Tutaj też powiem, że szczerze mówiąc, na samym końcu zawsze jest w dobrym oczywiście znaczeniu tego słowa pacjent. I tutaj zawsze to będzie, tak naprawdę nie ćwiczymy tylko dla siebie tutaj, nie ćwiczymy, żebyśmy byli jacyś tutaj też wiadomo, czy tam mądrzejsi, czy się wywyższali. Po prostu chodzi o to, żeby tutaj te czynności, które wykonujemy, czy wyjedziemy o 3:00 w nocy do pacjenta, czy wyjedziemy o 10:00 rano, żeby ta pamięć mięśniowa czasami zadziałała, jeśli jesteśmy bardzo zmęczeni i żeby tutaj przede wszystkim ten pacjent był dobrze zaopiekowany przez nas w tej formie przedszpitalnej, a dopiero później wiadomo przy wyjściu ze szpitala, żeby to zaowocowało. Wiadomo, że nie zawsze się da, choć staramy się robić wszystko tak jak najlepiej, jak to potrafimy, a tutaj te czynności, które wykonujemy na co dzień, ćwicząc, szlifujemy, tak? I tutaj, czy jeśli będzie, nie wiem, stymulacja, kardiowersja, jakieś inne zaawansowane czynności, które niebawem pewnie też dojdą nam jako ratownikom medycznym, będziemy je wykonywać w sposób taki bardziej zdecydowany. Powiemy, jak troszeczkę ta też edukacja wygląda i możemy to tutaj w formie dzięki tutaj też naszemu pilotowi doszlifować i to jest właśnie ten plus. A drugi taki aspekt, moim zdaniem też się koledzy tu ze mną zgodzą, fajnie czasami też przekazać to, co my umiemy. Też wiele rzeczy pewnie jeszcze nam brakuje, które chcemy poprawiać, ale też przekazywać tą wiedzę, czy te czynności, które wykonujemy kolegom zespołów, czy temu zespołowi, jednemu zespołu, który z nami też ćwiczy, ten drugi zespół i trzeci zespół też z Adamem Grzybowskim, z Tomkiem Mazurem i z Mateuszem Pierą, którzy też z nami będą ćwiczyć i też będziemy starali się razem tutaj wspólnie zorganizować takie symulacje, żebyśmy sobie mogli oni nas oceniać, my ich oceniamy i to naprawdę dużo przekłada się później na to doświadczenie i na tą opiekę, przede wszystkim kolejny raz powtarzam, nad poszkodowanym czy pacjentem. To jest też taki efekt domino, to co możemy zobaczyć w naszym pogotowiu, jakby my rozpoczęliśmy, że tak powiem, ten efekt, no i na przykład widzimy, tak, tworzą się kolejne zespoły, może jakaś nutka rywalizacji, ale to koniec końców wszystko jest naprawdę pozytywnym skutkiem dla pacjenta, tak? Bo my wszyscy jesteśmy coraz lepszymi ratownikami medycznymi dzięki temu, że może jest jakaś chęć rywalizacji, może każdy chce troszeczkę już podnieść swoje kwalifikacje i chyba to jest jakby no, najbardziej pozytywna rzecz, jaka płynie z tego uczestnictwa w zawodach i z tego, że tak powiem, że się trochę chce zrobić coś więcej, nie tylko przyjść na ten dyżur i tylko po prostu usiąść, wziąć czasami książkę, po tym dyżurze czasami nieprzespanym spotkać się z kolegami, poćwiczyć, dać trochę więcej z siebie i to też daje później wymierne korzyści. Fajnie, ekstra. Drodzy Państwo, za dosłownie parę minut ta część Q&A, więc te pytania, komentarze, szczególnie od tych osób, które były pośród tych 37 załóg, mam nadzieję, że one padną, mam nadzieję, że one będą. Już pierwsze pytania tutaj się pojawiały, to jedno odnośnie z zespołów 2-3 osobowych na pewno tak, ale drodzy Państwo, kolejny news dzisiejszego dnia, nie wiem, może założymy jakąś stricte telewizję informacyjną, jakiś tam TVN24 albo coś innego. Również informacja od pana profesora Nadolnego. Kolejny news dzisiejszego dnia: nastąpiła zmiana na stanowisku ministra nadzorującego ratownictwo medyczne w Polsce. Pana Wojciecha Koniecznego zastąpił pan Marek Kos. To informacja sprzed chwili, może więcej. Mam nadzieję, że jest ona dla Państwa interesująca. Tak więc zmiany, jakby to powiedział klasyk. Tak więc będziemy trzymać kciuki za nowego podsekretarza stanu. Mamy nadzieję, że wszystko będzie szło w bardzo dobrym kierunku, żeby właśnie to, co powiedzieli nasi koledzy przed chwilą odnośnie pacjentów, ich rodzin, zaangażowanych w ratownictwo medyczne w Polsce, szło w najlepszym możliwym kierunku. Drodzy Państwo, mamy jeszcze podsumowanie, mamy rekomendacje książek i mamy jeszcze jeden wątek, ale już w tym momencie zapraszam do części związanej z pytaniami. Wszystkie te osoby, które mają ochotę skierować swoje spostrzeżenia, swoje pytania do Kacpra, Szymona i Bartka,
Zapraszam bardzo serdecznie do tego, zachęcam do komentowania tej rozmowy, bo jest ona bardzo ciekawa. Mamy wyjątkową okazję spotkać 3 panów w jednym momencie, w jednym miejscu, w tej sali, gdzie jak widzicie za nimi na ścianach jest wiele pucharów, wiele pięknych zdjęć, piękne portfolia ludzi, którzy robią świetną robotę w ratownictwie medycznym, jak to mówi nasz zaprzyjaźniony Marcin Gibiorczyk, kropa drąży skałę. Wy robicie to w sposób wyjątkowo skuteczny. Pytanie, które pojawiło się pierwsze gdzieś tam od pani Agnieszki. Pani Agnieszka, która z Niderlandów do nas bardzo często zagląda, opowiada o różnych ciekawostkach, chce dużo też się dowiedzieć. Pyta o to, które z zadań było najbardziej wymagające. I by the way, bardzo podobały mi się nazwy zadań nawiązujące do kolęd. Tak więc może każdy z Was się do tego pytania bardzo proszę odniesie. Wszystkie zadania na swój sposób są bardzo wymagające. Ja, jeśli chodzi bym miał ważyć te zadania merytorycznie, jeśli chodzi o poziom trudności dla mnie, to wszystkie gdzieś były porównywalne, ale dla mnie prywatnie i osobiście najbardziej wymagającym zadaniem było to zadanie sprawnościowe z uwagi na to, że po prostu brałem w nim udział z kondycją. Dla mnie najbardziej wymagające było zadanie takie z tą rodzącą w windzie, tak? Tam akurat faktycznie, gdzie nie mogliśmy do niej wejść, tak? Musieliśmy tutaj instruktaż robić z zawity, nie byliśmy tam na miejscu, no to też nie ukrywam, jako też dyspozytor medyczny, prowadząc te rozmowy telefoniczne, to doświadczenie jednak się przydało, no i myślę, że też na pewno też zaowocuje na przyszłość dla pacjentów po tej drugiej stronie słuchawki. Dla mnie osobiście, nie koledzy się teraz będą śmiać, ale dla mnie nie wiem, czy to sobie było jako zadanie przygotowane, czy to był jakiś taki przerywnik, ale widziałem to na zdjęciach, jak pokazywałeś, to było układanie pudli. Układanie pudli na czas, które naprawdę to było dla mnie tak zaskakujące zadanie, po prostu może to, że nie byliśmy przygotowani na coś takiego, ale że to na czas trzeba było robić i w trójkę się jeszcze do tego podzielić, to według mnie to było najbardziej takie wymagające. Tak, ja też po tym zadaniu obiecałem sobie, że będę więcej czasu poświęcał na układanie pudli. Okej, no ale to mogą to być takie umiejętności, szczególnie jak gdzieś tutaj pewnie było, mam nadzieję, pod dachem, ale jak wspomnieliście przecież przed chwilką, że kiedy spada bardzo temperatura, szczególnie ta odczuwalna, to praca na zewnątrz ambulansu nie do końca jest przyjemna. Ja na co dzień wykonuję swoje prace na północy, gdzie czasami może spaść temperatura odczuwalna prawie do 30 stopni. I to nie jest fajnie otwierać ampułkę z lekiem, czy robić pewne rzeczy na zewnątrz. Oczywiście nie powinniśmy tego robić w warunkach aż tak niskiej temperatury, ale wiemy doskonale, drodzy koledzy, że takie sytuacje się zdarzają. Tak więc z tymi puzzlami to ja tutaj się naprawdę zgodzę z Tobą, Kacper, bo to jest naprawdę wymagające. Są pierwsze propozycje odnośnie audycji i jak taki kanał powinien się nazywać informacyjny, Radio 3/9 albo chyba TVN 3/9. No nie wiem, może spróbujemy zrobić kanał informacyjny w NT Live stricte newsowy, a co, jeżeli po 4 latach tak żeśmy się rozrośli w przestrzeni internetowej, to czemu nie? Pani Jagodo, co Pani na to? Jędrzej Smokowski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję Jędrzeju za wiele relacji, zdjęć, które podsyłasz, dzielisz się tą swoją pasją ratowniczą, napisał tak: fizycznie wchodziliście na Skrzyczne, czy tylko było takie założenie w scenariuszu, a samo zadanie gdzie indziej? Dużo było śniegu? To pytanie od Jędrzeja. Nie słyszymy. O, teraz? Tak, jest już okej. Samo zadanie faktycznie odbywało się na szczycie Skrzycznego, natomiast no, nie musieliśmy się na niego wdrapywać, zostaliśmy wywiezieni kolejką. Jeśli chodzi o pytanie, czy było dużo śniegu, tak, było sporo śniegu. Chyba tyle. Okej, super, dzięki bardzo. Jeszcze są przekazane pozdrowienia i dla pana prezesa Piotra Dziedzica z ratownictwa medycznego w Żywcu, od pana Nadolnego, od całej ekipy Sosnowieckiego Pogotowia. Myślę, że w Sosnowcu w tym roku też będzie dużo się działo z punktu widzenia rywalizacji, tych wszystkich zdarzeń, o których mowa jest i w kuluarach, i oczywiście w informacjach już oficjalnych.
Zatem mam nadzieję, że tak będzie. Pan Arkadiusz Kijas do nas napisał takie pytanie. Czy według Was aktualna ilość karetek wystarczy na Żywiecczyźnie? Dużo jest tam chętnych do pracy ze znakiem zapytania? No jeśli chodzi o same karetki na Żywiecczyźnie, no to nie nam jest tutaj się wypowiadać, no bo to jest w gestii wojewody ogólnie ustalanie karetek na Żywiecczyźnie. Choćbyśmy chcieli ich więcej, to tak naprawdę decyzja jest tutaj z Ministerstwa Zdrowia. Czy jest dużo chętnych do pracy? No tutaj z roku, ogólnie z roku na rok, jeśli chodzi, mogę powiedzieć, w skali całej Polski, tych ratowników jest coraz mniej chyba na tych uczelniach. Jedne kierunki się zamykają, drugie gdzieś się może otwierają. Także tutaj, jeśli chodzi o chętnych w ogóle do pracy w całej Polsce, no to chyba dużo jakoś tych osób nie ma. Z racji specyfiki pracy, tak? Trzeba sobie też powiedzieć. Tak? Pozwolę sobie jeszcze uzupełnić odpowiedź Szymona. Jeśli chodzi o tą liczbę karetek, no to tak jak wcześniej opowiadaliśmy właśnie o tej specyfice pracy właśnie w takim terenie, w którym my pracujemy i no, są nasze takie przemyślenia, że właśnie tych karetek w terenie miejskim powinno być chyba jednak troszkę więcej. I tutaj no, też możemy powiedzieć, że no, nasz dysponent starał się o taki zespół w tym roku. Niestety nie zyskało to aprobaty w chwili obecnej. Mamy nadzieję, że to prędzej czy później dojdzie do skutku, bo to jednak ma duży wpływ na czasy dotarcia naszego, bo statystyka jest zawsze statystyką, ale ona jest tylko statystyką i trzeba też sobie pamiętać o tym, że no jednak bardzo duży procent tych wyjazdów, które my realizujemy, to nie są wyjazdy do stanów zagrożenia życia i w przypadku tych wyjazdów, jeżeli tam są poślizgi czasowe, to te poślizgi czasowe no, nie niosą takich poważnych konsekwencji dla pacjentów, którzy nas wzywają, natomiast jeżeli już faktycznie są te wyjazdy takie stricte ratunkowe do zatrzymania krążenia, kawału mięśnia sercowego, do pacjentów z udarami mózgu, czy do pacjentów pediatrycznych w stanie zagrożenia życia, no to ten czas dojazdu ma no, tutaj bardzo duże znaczenie. Niestety zdarzają się sytuacje, że różnie z tymi czasami bywa i to są z przyczyn obiektywnych, no ani to nie jest wina dyspozytorów, ani to nie jest wina zespołu. Po prostu czasami są takie dni, gdzie tej pracy jest trochę więcej niż zwykle i po prostu się nie wyrabiamy. Niestety tak się zdarza. Ja mam problem się pojawia, jak dana podstacja jedzie do szpitala lub też jedzie na realizację jakiegoś zadania i jeśli w danej miejscowości, z której stacjonuje ten ZRM i jego nie ma, problem się pojawia, że następny ZRM, który ma tam dojechać, no to on ma jeszcze jakby dłuższą drogę i to jest właśnie ta specyfika naszego terenu, że nie dość, że to góry, to jeszcze dalekie odległości, problem w zimie z dojazdami, także uważam, że zespół kolejny by się przydał, tak? I też to, że trzeba też tak zawsze spojrzeć na wszystkie miejsca w Polsce, które są miejscami turystycznymi, bo nasz powiat jest miejscem turystycznym, bo i mamy wyciągi, to jeśli chodzi o zimę, w lecie mamy jezioro żywieckie, więc jakby jest duży napływ ludzi i na przykład my pracujemy na stacji, która jakby obsługuje Górę Żar, jezioro, tam są szkółki paralotniarskie, no, dużo sportów ekstremalnych generalnie tam się uprawia, więc mamy pełne ręce roboty i faktycznie zwłaszcza w tych okresach czy letnim, no, w naszym terenie, czy na przykład Szymka w zimie, bo pracuje na podstacji, która zaopatruje Korbielów, jakby tam te wyciągi, które jakby, no, skupiają największą liczbę przyjezdnych, no to czasami no, ciężko się jest wyrobić. Na przykład mój ostatni dyżur to po prostu przebieg, to byli tylko pacjenci urazowi po prostu z wyciągu. No tutaj też trzeba właśnie powiedzieć, że sytuacja wygląda tak, że tak jak ja pracuję na podstacji przy masywie właśnie blisko Wieleśni, to serdecznie pozdrawiam moją podstację, to mimo tego, jak mamy pacjenta nieletniego z urazem, no to kwestia jest tego, że musimy jechać z tym pacjentem do szpitala w Bielsku-Białej, gdzie tam musi być zaopatrzony nieletni pacjent, bo tu już nie mamy ortopedii urazowej dziecięcej, dlatego te dystanse są dalekie. Jak nas nie ma na przykład na tej bazie, no to wiadomo, że tutaj ten zespół musi jechać kolejny ościenny. W mieście wiadomo, że przyjedzie za chwilę, u nas to jednak trwa to kilkanaście minut.
Ta formacja to obecnie jest tylko gazowe dzieci, ale tak są wszyscy pacjenci neurologiczni. Także to też się wiąże z wyjazdem poza śmieci. Krótko mówiąc, to jest jest duża szansa na to, że w jednej chwili na przykład 3 czy 4 zespoły zostaną zadysponowane do takich zdarzeń, których realizacja trwa bardzo długo. Na przykład takiej, o którym piszemy, bo to jest wyjazd na 3 godziny, z powrotem do stacji może nawet więcej, więc trzeba sobie teraz wyobrazić, jaki wielki obszar zostaje niepokryty zespołami i tych zespołów w promieniu, no, u nas czasami jeździ się między województwami, tak? My czasami jeździmy na teren województwa małopolskiego, a z kolei bardzo często do nas przyjeżdżają też zespoły z województwa małopolskiego. Też często my posiłkujemy się, nasi dyspozytorzy wysyłają zespoły z Miejskiego Powiatu Ratunkowego, i na odwrót, i cieszyńskie. No to u nas to jest taki trochę czasami miszmasz. No, dlatego właśnie wydaje nam się, że właśnie w takim terenie, w którym my na co dzień się poruszamy, to tych zespołów powinno być dla nas. Słuchajcie, panowie, pojawiło się pytanie od naszej pani sekretarz, od pani Jagody Nowak. Już ono się pojawi, a w momencie, kiedy będziecie odpowiadać na to pytanie, to w tle obok na ekranie pojawi się lista wszystkich uczestników zawodów, więc będą się poszczególne zespoły wyświetlały. Korzystamy z profilu strony internetowej mistrzostw, o których dzisiaj rozmawiamy. Tak więc kłaniam się nisko autorom wszystkim tych informacji, zdjęć, plakatów i materiałów promocyjnych, które tutaj będą za chwilkę przedstawione przeze mnie. Pani Jagoda pisze, wyzwanie przyjęte, tak więc musimy coś wykombinować w tym projekcie. Pani Jagoda pyta, jest takie zapytanie, jaka jest proporcja wiedzy teoretycznej do ćwiczeń praktycznych podczas przygotowań do takich zawodów? Zachowane proporcje, myślę tak 50-50. Jak nie ma wiedzy, to się nie da ćwiczyć. I na odwrót, więc tutaj, że tak powiem, ta wiedza teoretyczna jest takim fundamentem. No, to jest jakby podstawa tego wszystkiego, żeby w ogóle ruszyć dalej. A potem oczywiście ćwiczenia praktyczne, w którym ta wiedza teoretyczna również się trwala. Więc no jedno i drugie jest, no nie może występować bez siebie. Panowie, jakiś komentarz do tego, może z własnego doświadczenia, jak to jest u was z tą teorią i praktyką? Czy tak jak to powiedział Bartek, czy jeszcze coś tutaj chcielibyście dodać? Cały czas przewijają się zespoły, które wystąpiły w mistrzostwach. Zdaniem tutaj też, tak jak Bartek mówi, no jest to 50/50. No dużo na początku mieliśmy problemów, scenariusze, które nam przysparzały troszkę błędów, które wynikały z naszej niewiedzy, tak? I tutaj szlifowanie wzorów dla dzieci przede wszystkim, sprzętu, leków, wagi, wszystkich tych parametrów, no mimo wszystko tutaj ta wiedza gdzieś jest potrzebna i żeby ona miała odzwierciedlenie i przełożyła się na nasze ćwiczenia, no to ona musi być, tak? Bo tak jak Bartek mówi, no jeśli nie będziemy mieli tego zaplecza, tego PCK wiedzy, no to później będzie problem, żeby cokolwiek przećwiczyć, a prędzej czy później, czy Bartek to zobaczy, czy Kasper to zobaczy, czy ja to zobaczę, jeśli ten deficyt gdzieś jest, no to trzeba go po prostu uzupełnić, no bo dalej nie można dalej tam, że tak powiem, ćwiczyć, no bo to jednak będzie cały czas gdzieś się wysypywało. Błędy, później problemy nawet i w komunikacji będą, bo jeśli coś zrobię źle, tutaj mając brak jakiejś tutaj tej wiedzy, tej informacji, no to później cały czas się ten błąd powiela, to będzie Kacpra denerwować, albo będzie Bartka denerwować, aż w końcu mi coś powiedzą. Dzięki doskonale za taki komentarz. I zaraz obok widzowie, słuchacze na Spotify tego niestety nie widzą, ale cały czas, kiedy koledzy opowiadają o tej teorii, o tej praktyce, o tych kwestiach ważnych, przewijają się sylwetki osób, tych wszystkich 37 załóg, które miały tę wielką frajdę, ale i trud przejścia przez mistrzostwa zimowe, przez te 18 zimowe mistrzostwa w ratownictwie medycznym w Szczyrku, które odbywały się w styczniu. To jest niesamowite, ile ludzi uśmiechniętych, radosnych,
pewnie z trudem podchodziło do samego procesu przygotowywania, żeby sprawdzić się na tym poligonie we własnym czasie, inwestując w to własne środki, nie tylko właśnie pieniężne, ale czas, który w obecnym momencie życia, w jakim jesteśmy, często niestety jest najcenniejszy. Tak więc bardzo serdecznie wszystkim Państwu za to dziękuję i mam nadzieję, że kolejne mistrzostwa w przyszłości będą gromadziły równie zaangażowane osoby. Pytanie kolejne od Macieja Jabłońskiego. Witam Ciebie, Macieju, dawno żeśmy się nie słyszeli. Pytanie nie dotyczy samych mistrzostw, ale zadam je. Czy w Waszej niełatwej jednak pracy mieliście chwilę, kiedy chcieliście zamienić swoje biuro, jakim jest ambulans, na coś innego? Szymon jest dyspozytorem, więc trochę to zamienia czasami. Się tak śmieję, gdzieś tam wcześniej w kuluarach mówiłem, że miałem zostać piosenkarzem, ale pogotowie mi pokrzyżowało plany. Ale Tak się okazało, że jest królem parkietu. tak, ale tak, kwestia tutaj, czy zamienić biuro na coś innego. Ja myślę, że w swojej tam karierze miałem gdzieś takie myśli. I to wynikało właśnie gdzieś tam może po 7 latach, 6 latach, myślę, pracy. Jeszcze jak mieszkałem we Wrocławiu. Ale szczerze mówiąc, gdzieś tam chyba od serca zawsze gdzieś to ratownictwo było. Zaczęło się tu na Żywiecczyźnie, bo stąd pochodzę. Wywiało mnie tam na Dolny Śląsk, tam nabywałem tego kunsztu. Później miałem możliwość pracy tam w zespołach ratownictwa medycznego, później tu na Żywiecczyźnie. No i szczerze mówiąc, miałem w swojej karierze pauzę w ratownictwie medycznym i szczerze mówiąc gdzieś tam zatęskniłem mimo wszystko ponad rok pauzy i wróciłem z powrotem do zawodu, jakim jest ratownictwo medyczne i tak naprawdę czuję się w tym bardzo dobrze. No i na chwilę obecną nie zamieniłbym tego zawodu na jakikolwiek inny, gdzie wcześniej i tak jak wspomniałem poprzednio, pracowałem w różnych miejscach pracy, na różnych stanowiskach. Tak, tutaj zostałem, że tak powiem, wierny temu zawodowi, no bo jak to się mówi, jeśli ktoś kocha swój zawód, no to nie przepracuje ani jednego dnia, no i myślę, że to się tyczy mnie. Panowie? Wiadomo, ratownikiem medycznym można być w różnych miejscach systemu państwowego ratownictwa medycznego, ale myślę, że karetka to jest chyba najbardziej takie specyficzne miejsce do wykonywania tego zawodu. Myślę, że chyba jest najwięcej adrenaliny w karetce, chyba najwięcej nieprzewidywalnych sytuacji. No, nigdy nie wiemy, co tak naprawdę spotka nas na tym dyżurze. I myślę, że jest takim chyba największym wyzwaniem w ratownictwie medycznym jednak praca w zespołach, ponieważ no, zwłaszcza tak jak wiemy o tym, czasami jedziemy gdzieś w środek lasu, jest nas dwójka, nie mamy łączności z nikim oprócz siebie i mamy pacjenta w stanie zagrożenia życia. To są naprawdę ogromne wyzwania, ogromny stres, fajna adrenalina, możliwość naprawdę sprawdzenia się. To są takie momenty wyjścia z marazmu codzienności w zespołach ratownictwa, bo niestety to, no, tak jak wszyscy wiedzą, no, nie wszystkie wyzwania, które realizujemy, to są wyzwania, o których marzymy. O których może marzymy, choć się ich obawiamy, są rzadziej, ale one zazwyczaj potrafią sprawić ogromną frajdę i wielką przyjemność. No, myślę, że chyba najcięższym kalibrowo, gatunkowo typem wyjazdu to są wyjazdy do pacjentów pediatrycznych w stanie zagrożenia życia i no, mojej dotychczasowej pracy no, to też mi nie zostało oszczędzone, ale w niektórych przypadkach no, udało się z bardzo dobrym wynikiem kończyć te wyjazdy. Się mogę pochwalić, że nawet jednego swojego małego pacjenta, którego przyszło mi resuscytować, mam możliwość spotykać, jak idzie do sklepu. Miał wówczas 5 lat. Są takie sytuacje, które na pewno zostaną do końca życia, które się będzie zawsze wspominać i których się nie przeżyje gdzie indziej niż w karetce. Super, dzięki, gratuluję, szacun, szapoba, aż wzruszenie samo się po prostu nasuwa. Kacper, dajesz. Ja pomimo mniejszego stażu pracy niż tutaj koledzy, no też miałem już, że tak powiem, kilka, nawet kilkanaście tych wyjazdów, że tak powiem, emergency.
takie potężne emergency. No niestety dotknął mnie też, o czym wspomniał Bartek, ale no, mój mały pacjent niestety nie przeżył. To była taka chwila dla mnie, kiedy miałem takie zawahanie, jednak właśnie po rozmowie z jednym, drugim kolegą no, stwierdziłem, że zostaję i uważam, że bez tej karetki no, nie dałbym rady. Uzależnia, co? Jak się raz do niej wejdzie, to już potem człowiek jakoś nie chce z niej wyjść po tylu latach. Pan Janek Wiatr, którego wspomnieliśmy wcześniej, jest nadal z nami. Panie Janie, uprzejmie panu dziękuję. Jakie plany na ten rok? O, ukradł mi pan trochę pytanie, ale widzowie i słuchacze zawsze mają pierwszeństwo. Podejrzewam, że i wam informacja o dwuosobowych zespołach pokrzyżowała przygotowania, ale mam nadzieję, że będziemy mieć okazję spotkać się, rywalizować, a następnie wymieniać doświadczenia albo przyjacielskimi uszczypliwościami po zakończeniu któryś z mistrzostw. Taki komentarz to jest dla was, panowie. Koniecznie się do niego trzeba odnieść. Na pewno się zobaczymy na Mistrzostwach Polski w Sosnowcu w tym roku. Jeśli oczywiście zdrowie nam pozwoli i nie wydarzy się nic nieprzewidzianego. No nie wiemy jeszcze do końca w jakiej formule, bo jeśli chodzi o zmianę na te dwuosobowe zespoły, to jest wszystko taka wiedza trochę kucharowa. Liczymy, że może na Mistrzostwach Polski będzie troszeczkę inaczej jak na regionalnych, jednak organizatorzy zdecydują o tym, że te zespoły będą trzyosobowe, no bo nie ukrywamy, dla nas to jest z tego widzenia, że my się w trójkę lubimy, zaczynaliśmy w trójkę i jakby no, ciężko nam sobie jest wyobrazić te starty w innej formule, ale oczywiście nie wykluczamy startów w tej formule dwuosobowej, no są na to też pewne pomysły, no można się też rotować w składach, więc też nie wykluczamy startów w regionalnych mistrzostwach, które będą się odbywały w tym roku. Na pewno zespoły z Żywca zawitają na tych zawodach. No nie możemy tutaj na 100% obiecać, że będziemy to my, na pewno z Żywca zespoły będą. Na pewno możemy obiecać, tak jak powiedziałem, że jeśli się zdrowie dopisze i nic się nie wydarzy złego, to bardzo byśmy chcieli w trójkę spotkać się jeszcze raz na Mistrzostwach Polski w Sosnowcu. A jak to będzie w dwójkę, no to w jakiś sposób znajdziemy, albo pojedziemy w trójkę, jak właśnie będziemy ratować. Ale na pewno chcielibyśmy tam być i spotkać się i konkurować z najlepszymi zespołami w Polsce. Brawo, bardzo dzięki. Panowie jeszcze coś dorzucicie do tych przemyśleń, co Bartek napisał odnośnie planów? No. Nie ma takiego. Drodzy Państwo, zachęcam, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, jeżeli któryś pominąłem, może umknął mojej uwadze, proszę zadać to pytanie raz jeszcze, bardzo będę za to wdzięczny. Wiecie, widzowie i słuchacze doskonale z naszych audycji, a tak jak powiedziałem na początku, jest już ich zrealizowanych ponad 90, plus te wszystkie bardzo na żywo z konferencji, z różnego rodzaju wydarzeń, sympozjów, również w tym roku w Polsce, jak się już okazuje, będziemy w trakcie tych wydarzeń na żywo już w kilku miejscach, tak więc jest szansa, że się zobaczymy, ale zanim to zawsze proszę naszych gości, z którymi rozmawiamy o medycynie przedszpitalnej, o medycynie stanów nagłych, o to, żeby zachęcili nas, ratowników, ratowniczki, wszystkich tych, którzy pracują, jeśli chodzi o stany nagłe, żeby zasugerowali jakąś publikację książkową. Może jest wyjątkowa rzecz, książka, do której zaglądają, a może w kontekście tych mistrzostw, w których mieli okazję uczestniczyć. Tak więc, no nie wiem, Kacper może zacznij. Zacznę od takiej naszej ratowniczej Biblii, bez której by nie było ani kroku dalej, czyli proszę, mam nadzieję, że wszyscy widzą, wytyczne 2021. Bez tego nie można iść dalej. Tak jak w dzieciństwie, wszystkie zawody opierają się na tym, a to jest taka lektura, do której bardzo często trzeba wrócić i odświeżyć wiedzę, bo tam mamy wszystko. Okej, dobra. Następna propozycja? To ja tutaj leki w ratownictwie medycznym pod redakcją pana Jacka Kleszczyńskiego, pana doktora Marcina Zawadzkiego, pana Jacka Kleszczyńskiego, którego bardzo pozdrawiam, który był moim promotorem. I dodatkowo jeszcze jedna też taka Biblia Lotniczo Pogotowie Ratunkowe i tutaj medycyna przedszpitalna pod redakcją pana Tomasza Derkowskiego, pana doktora Kowalskiego i pana profesora Roberta Kowalskiego. Pozdrawiam serdecznie.
No ja tutaj bym sobie chciał dwie pozycje, też pana doktora Jacka Kleszczyńskiego, stany nagłe dzieci. To jest super pozycja, to jest taka lektura, do której często wracam, jak chcę sobie coś przypomnieć, jeśli chodzi o stany nagłe u dzieci. Naprawdę, to jest taka niewielka książka, ale w której zawarte są praktycznie wszystkie stany nagłe, z którymi możemy się spotkać w praktyce ratownika medycznego w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego. Naprawdę to gorąco polecam. I tutaj chciałbym też bardzo polecić procedury ratunkowe redakcją pana doktora Tomasza Ilczaka. Oczywiście tego nie mogło zabraknąć. No, w końcu ja z Kacprem wyszliśmy spod ręki pana doktora i w zasadzie otwierając każdy rozdział tej książki, to autorem jest jej albo nasz wykładowca, albo nasz serdeczny przyjaciel, albo ktoś, kogo znamy, więc no, nie mogło się obejść bez tego, a oczywiście no, jeśli chodzi o merytorykę tej książki, to myślę, że każdy, kto miał ją w ręku, to tutaj nawet nie ma pola do dyskusji. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich autorów. Niesamowite. Kiedy ostatni raz rozmawiałem właśnie z panem doktorem Milczakiem w Wiśle i w Krakowie, to Tomasz był taki dumny i też taki zadowolony, że tylu fantastycznych absolwentów już opuściło mury tej uczelni, w której on jest wykładowcą i miejsc, gdzie tego praktycznego zawodu się uczymy, a potem spotyka was właśnie na zawodach, w różnych wyjazdach, w różnych sytuacjach i jest ogromnie z was dumny. Ja może za dużo tutaj zdradzam takich tajemnic, ale jestem przekonany, że nic się złego nie stanie, jeżeli to powiem. Tak więc jesteście świetnym przykładem na to, że dydaktyka, praca ze studentami, praca z ludźmi, którym się naprawdę chce, przynosi fantastyczne efekty. I jeżeli Tomasz nas jeszcze słucha i jest, to niech koniecznie się odezwie. Bartek Świątek, Lardal Medical Poland, to są świetni przyjaciele mistrzostw, ale przyjacielu wielu ratowników i ratowniczek w Polsce, bo tworzą przestrzeń do budowania tej dydaktyki. Pozdrawiam Cię, Bartku, koniecznie się musimy jak najszybciej spotkać. Bartek, taki komentarz, ja chciałem tylko dodać, że tak uciekając od tematyki pozamedycznie, chłopaki to mega skromni i fajni ludzie, tak więc bardzo Tobie dziękuję, Bartek, za ten komentarz. Doktor Tomasz nasłuchuje, uśmiech mało wylewny, ale jest, to najważniejsze. Jest z nami również pan Michał Szlagor, dopiero teraz dołączam, pozdrawiam mistrzów, świetna ekipa, bardzo się cieszę, że jesteście, drodzy Państwo, z nami, choćby już zbliżając się pomału jeszcze parę minut ze zwycięzcami mistrzostw. Tomasz napisał, bardzo mi miło i to prawda, jestem dumny. Tak więc taki komentarz przekazany dla Was na żywo w NT Live, to dla mnie jest ogromny zaszczyt i frajda, że udało się stworzyć przestrzeń, że takie słowa właśnie tutaj padają. Tak więc to są dla Was te miłe słowa, panowie. Dziękujemy i pozdrawiamy pana. Świetnie, słuchajcie, w tym naszym podsumowaniu pojawią się, mam nadzieję, od Was wszystkie te rzeczy, z którymi chcielibyście się podzielić z naszymi widzami i słuchaczami, a towarzyszyć nam będzie rozdanie tych nagród. Również będę się posiłkował, drodzy Państwo, w tym momencie materiałami, które są zgromadzone na profilu Mistrzostw Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym. Autorom bardzo serdecznie dziękuję, operatorom kamer i wszystkim zaangażowanym, że ten materiał promocyjny został tam zamieszczony. Tak więc kłaniam się nisko i dziękuję za możliwość udostępnienia tego. Tak więc w tym podsumowaniu, co byśmy chcieli najbardziej, panowie, przekazać? Z jednej strony z punktu widzenia samego uczestnictwa w takich mistrzostwach, rywalizacji i tego wszystkiego, co chcielibyście dzisiaj przemycić na antenę, poprzez antenę NT Live do wszystkich tych, którzy nas dzisiaj słuchają, oglądają, albo będą nas oglądać i słuchać za chwilkę, bo jak wiemy, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, no i na Instagramie czasami też jesteśmy. To co to takiego będzie? Myślę, że na pewno to, co bym chciał powiedzieć takim młodym adeptom ratownictwa medycznego, a wręcz osobom, które przekraczają dopiero próg uczelni, to żeby one pamiętały o tym, że przekraczając ten próg uczelni i patrząc w kierunku już wykonywania tej pracy faktycznie, to trzeba sobie zdać sprawę, że to jest dopiero początek drogi, że trzeba mieć w sobie mnóstwo pokory. Przede wszystkim musimy cały czas mieć chęć do tego, żeby tą naszą wiedzę poszerzać i żeby cały czas też tą wiedzę, którą żeśmy już
posiadli, pielęgnować, żeby ona gdzieś tam nie ulatywała i żebyśmy właśnie mieli chęć do brania udziału w takich inicjatywach, jak na przykład zawody, bo to wszystko podnosi nasze kwalifikacje i to później rzutuje tak naprawdę na poziom naszej merytoryki, na naszą codzienną pracę. Dobrze, bardzo proszę o podsumowanie kolejnego naszego gościa. Również chciałem dodać wszystkim młodym ratownikom, którzy zaczynają przygodę, żeby w momencie, kiedy mają jakieś pytania, zawsze pytali starszych kolegów, którzy służą pomocą i nawet jak to będą pytania, to zadawać nawet te pytania. I żeby tutaj też przede wszystkim wskazówka dla starszych kolegów ratownictwa medycznego, którzy pracują już bardzo długo, żeby tą wiedzą się dzielić, żeby danymi umiejętnościami też się dzielić, też pozwalać wykonywać te czynności młodym osobom, nadzorować to, żeby się uczyli, żeby pogłębiali tutaj te umiejętności miękkie, twarde, żeby cały czas się tutaj rozwijali, no i przede wszystkim, żeby się im chciało, tak, żeby wam się chciało, żeby tutaj ćwiczyć, żeby coś czytać, jeśli jest z kimś ćwiczyć, to żeby razem przede wszystkim ćwiczyć, jeśli macie takie możliwości, jeśli macie takie osoby w pogotowiu jak my, ekipy, ludzi, którzy na co dzień z nami pracują, osoby, partnerki zespołu, czy nawet wykładowcy, tak jak my tutaj mamy w pogotowiu ratunku, żeby czerpać od nich cały czas tą wiedzę, te umiejętności, żeby się tym dzielili. Czasami może niechętnie, ale zadawać te pytania, żeby zawsze te wątpliwości gdzieś tam rozwijać, żeby w danym momencie, jak będzie jakaś sytuacja kryzysowa, żeby w tym momencie działać i iść w dobrym kierunku cały czas, żeby się rozwijać. Dziękuję Tobie bardzo. Kacper, proszę uprzejmie. Ja może się tak odezwę do ratowników, którzy chcieli wziąć udział w zawodach, a jeszcze mają jakieś takie mieszane uczucia, albo nie wiedzą, czy podjąć to wyzwanie, czy nie, to mogę śmiało powiedzieć, podejmijcie, zaryzykujcie, jest to dobra zabawa, dobra okazja do pogłębienia swojej wiedzy, do zyskania nowej. Pamiętajcie, schemat badania, jak i na zawodach, jak i w życiu A, B, C, D zawsze Was wybroni, zawsze wyjdziecie z tego obrony. Świetnie. Panowie, a może są rzeczy, z którymi chcielibyście się podzielić ze swojej może kariery, może coś chcecie zaproponować do rozwiązań w systemie, może widzielibyście coś w nowym programie studiów magisterskich, może chcielibyście zasugerować coś, co wynika z waszej pracy zawodowej. Ktoś powie, no dobrze, no ale koledzy pracują dopiero od kilku lat, co oni tam wiedzą? Wiecie tyle, ile żeście się zdążyli nauczyć i każdej osobie, która by chciała trochę ponarzekać, życzę, żeby też ewentualnie spojrzało na to przyjaznym okiem. Więc co wy, jako medycy frontalni, również osoby, które zajęły naprawdę wysokie miejsce, zwyciężyła taka wasza ekipa w Mistrzostwach Polski w ratownictwie medycznym w zimowych warunkach, chciałaby zarekomendować do nowego programu studiów magisterskich, do rozwoju w ogóle systemu edukacji. Ja celowo o to chciałbym zapytać, bo jest to dla mnie bardzo ważne, bo jestem ciekaw, czy coś jest mocno związane z samymi mistrzostwami. Ja bym na pewno powiedział w kontekście tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, czyli poszerzenia, w kontekście poszerzania kompetencji ratowników medycznych. No, ja bym sobie na pewno życzył analizatora parametrów fizycznych na swoim zespole i wynika to z tego, że naprawdę to byłoby takie narzędzie, które byłoby wykorzystywane bardzo, bardzo często z uwagi na to, że my bardzo często jeździmy do pacjentów przewlekle chorych, na przykład w takim okresie jak w chwili obecnej, w tym okresie zimowym jest mnóstwo infekcji, mamy mnóstwo pacjentów geriatrycznych, często pacjentów leżących, którzy gorączkują od kilku dni, mają problemy z przyjmowaniem płynu, mają problemy z przyjmowaniem pokarmu. U tych ludzi bardzo często dochodzi do zaburzeń wodno-elektrolitowych, które no, my, tak powiem, w chwili obecnej no, nie mamy za bardzo możliwości, no, możemy na podstawie czasami zapisu EKG podejrzewać pewne rzeczy na podstawie wywiadu, oczywiście badania fizykalnego, ale jest to jednak taka zawsze wielka niewiadoma i bardzo nas, ostatnio taki wyjazd mieliśmy z Kacprem, do starszej właśnie pacjentki, wezwanie bardzo lakoniczne, kleszcze, złe samopoczucie od tygodnia, nie je, nie pije. I to jest taka grupa pacjentów częsta i to jest grupa pacjentów, która często zostaje w domu.
Ale na szczęście u tej pacjentki dzień wcześniej lekarz rodzinny zlecił badania laboratoryjne i wiedzieliśmy z tych badań laboratoryjnych, że u tej pacjentki doszło do hiperkaliemii w przebiegu ostrej niewydolności nerek, bo miała poziom kreatyny 24, a potasu 7,5. I ani z objawów klinicznych, ani z zapisu EKG byśmy tego nie wyczytali i nie podejrzewalibyśmy tego, a takich wyjazdów jest mnóstwo i bardzo często można popełnić ten błąd, jakim jest zostawienie takiego pacjenta w domu, a to się często dzieje i takie parametry, analizatory, że tak powiem, pozwoliły uniknąć takich sytuacji, że na przykład zaniechuje się transportu pacjenta do szpitala, który faktycznie tego wymaga, bo po prostu pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie wyłapać i przewidzieć, a dzięki takiemu urządzeniu mielibyśmy pełną informację. Często urządzenie do mierzenia parametrów krytycznych pojawia się w naszych rozmowach. O tym między innymi mówił pan dr Tomasz Ilczak, kiedy dyskutowaliśmy o tych również sugerowanych rozwiązaniach na przyszłość, za co tobie też bardzo dziękuję. To Szymon, a ty co byś zasugerował z punktu widzenia twoich doświadczeń, również te, które sprawdziły się w boju w trakcie 18 mistrzostw? Bez dwóch zdań jesteśmy 3 osoby, także fajnie by było, jakby zgodziło się nad zespołami 3-osobowymi i tutaj faktycznie byłoby to też dobre rozwiązanie dla nas w terenie górskim, gdzie jednak jesteśmy w dwójkę, a ta 3. osoba by się przydała. I to byłby duży plus. Przede wszystkim dla pacjentów, tak, dla kierowcy, który czasami tak jadąc do zdarzenia w kodzie pilności 1 musi jeszcze czasami konsultować się z kolegą, co by zrobić lepiej, co zrobiliśmy źle, co poprawić. To byłby duży plus i widzę, że to też się przekłada, tak jak nawet jesteśmy na zawodach, jednak ta współpraca w trójkę to jest takie dla nas minimum, takie nasze zdanie. Jeśli chodzi o rozwiązania jakieś systemowe, to ja zawsze tak jakoś, jak pisałem swoją pracę licencjacką, to zawsze wspominam o rozwoju ogólnie ratownictwa medycznego w Polsce i to, co ostatnio było poruszane na forach społecznościowych czy na związkowych. Tutaj, żeby zadać sobie pytanie, co chcielibyśmy robić za 5 lat jako ratownicy medyczni. Zarobki, wiadomo, gdzieś tam idą cały czas w górę, ale nikt gdzieś tam nas na górze w ogóle nie słucha, gdzie mamy jakiś plan, to co chcemy robić za 10 lat, w którym miejscu chcemy być jako całość, tak? Jako ratownicy medyczni, jeden z najmłodszych zawodów w Polsce, żebyśmy się widzieli, że za 10 lat chcemy mieć właśnie, tak jak Bartek mówi, tutaj analizatory parametrów krytycznych, USG, że jakąś magisterkę, my mówimy o tych wszystkich magisterkach, gdzie tak naprawdę, żeby ten system edukacji też w jakimś stopniu poszedł do przodu i żeby one były celowane, te magisterki dla ratowników medycznych, a nie gdzieś tam bardziej jak to na studiach wyższych jest, żeby te zajęcia, te przedmioty były po prostu dedykowane tylko i wyłącznie dla nas. Jak to jest na przykład w krajach anglosaskich, tak? Gdzie mamy od Anglii, bo tak naprawdę ten system, który mamy w Polsce, jest troszeczkę taką kopią tego, co jest na zachodzie, gdzieś na wyspach, bo stamtąd się rozwijaliśmy, no i stamtąd braliśmy jakieś przykłady dla nas tutaj w Polsce. Także tutaj dobrze by było, żeby to gdzieś w tym kierunku szło, żeby ci ratownicy medyczni mieli jakieś inne miejsca pracy, a nie tylko karetka, SOR, lotnicze pogotowie ratunkowe, żebyśmy mogli faktycznie, tak jak w Wielkiej Brytanii, mieć ten taki fajny krąg różnych czynności, bo dobrze musimy sobie zdawać sprawę, że nie każdy ratownik nadaje się, choć jest dobrym ratownikiem, nie do końca będzie się nadawał jako medyk w karetce. I to nie jest jego akurat jakaś zła strona, tylko po prostu on tego nie lubi, będzie bardzo świetnym wykładowcą, będzie bardzo dobrym liderem, będzie bardzo dobrym jakimś kierownikiem, tak, żeby tutaj te miejsca pracy były troszeczkę dla nas bardziej obszerne, a nie tylko, że tak powiem, wyłącznie w systemie ratownictwa medycznego, żeby ten krąg troszeczkę poszerzyć. No, temat długi, dużo wymieniać, dużo wniosków, też że to będziemy rozmawiać w kuluarach na kolejnych mistrzostwach, pewnie regionalnych czy mistrzostwach polskich. Kacper. Jakbym jeszcze tutaj... Bartek, nie.
że trzeba zacząć robić pewne rzeczy, żebyśmy mogli robić w przyszłości rzeczy, o których w chwili obecnej nieśmiało myślimy. Z uwagi na to, że system ratownictwa medycznego w Polsce się bardzo dynamicznie zmienia, też, tak powiem, stawia nas przed pewnym faktem dokonanym. No, nie jest tajemnicą, że w chwili obecnej w naszym kraju zespoły specjalistyczne to jest no, już pewien margines w ogóle całego systemu i, że tak powiem, zaczyna wszystko spadać na barki ratowników medycznych. I stąd no, zaczyna się pojawiać temat RSI, intubacji z użyciem leków zwieńczających, oraz rozszerzenie też katalogu tych leków sedujących, z tym, że no, za chwilę będzie to konieczne z uwagi na to, że tych zespołów specjalistycznych nie ma. Kwestią jest tylko to, żebyśmy się zdążyli do tego wszystkiego dobrze przygotować, żebyśmy nie zostali z tak zwaną ręką w nocniku, że zostanie później nam rzucone takie trudne procedury obarczone naprawdę dużym ryzykiem, zarówno dla pacjenta, jak i dla nas, no bez odpowiedniego przygotowania, a w końcu ktoś musi to robić, no bo jeżeli znikną zespoły specjalistyczne, one po prostu umrą śmiercią naturalną, bo nie będzie kto miał po prostu pracować, to ktoś to musi robić, no bo ktoś musi zapewnić społeczeństwu te wszystkie medyczne czynności ratunkowe, ten pełen katalog, który jest. Ktoś to musi robić, tak? No i pewnie siłą rzeczy będziemy robić to my. No, obyśmy byli do tego naprawdę dobrze przygotowani i myślę, że to jest też taka rzecz, o której trzeba na pewno intensywnie myśleć i ja wiem, że się wiele środowisk, które są jakby odpowiedzialne za kształtowanie tego naszego ratowniczego świata głowią. No i mam nadzieję, że wymyślą coś, co przyniesie naprawdę takie dobre rezultacje, jeśli chodzi o przygotowanie, kształcenie i to wiadomo, i to jest i przygotowanie teoretyczne, ale przede wszystkim jeśli chodzi właśnie o tą procedurę RSI, to trzeba przećwiczyć gdzieś pod okiem doświadczonego anestezjologa, gdzieś na bloku operacyjnym, na oddziale intensywnej terapii. No to są takie procedury, które po prostu musi być klinika. No. Bez tego się nie da pójść dalej. Tak, konkluzją jedną z jednej z rozmów, które były na antenie NT Live, była taka, że też nie każdy z ratowników medycznych powinien mieć dedykowany taki bardzo szeroki zakres obowiązków, bo może nie potrzebujemy, żeby kompletnie wszyscy byli w taki sposób bardzo mocno przygotowani. Dlaczego? Dlatego, że nawet nie jest problemem to, żeby ludzi, nas nauczyć tych procedur zaawansowanych, ale potem, żebyśmy je poddawali reocenie, czy nadal potrafimy to robić, czy nadal jesteśmy w tym sprawni i trudno byłoby kilkanaście tysięcy osób w tym momencie co kilka lat sprawdzać, a przecież tu nie chodzi o podbicie po prostu zielonej książeczki, to chodzi o realne umiejętności, więc może też warto by się było zastanowić, że ta gradacja naszych uprawnień powinna być wzięta mocno pod uwagę. Mamy nowego podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, mam nadzieję, że pan minister weźmie to na tak zwany tapet ratowniczy. Kacper, to teraz ty ze swojej strony dorzuć coś do tego i za chwilkę będziecie państwo widzieli, jak te piękne puchary są wręczane między innymi naszym zwycięzcom. Ja bym się nie powtarzać, powiem tylko tyle, że zgadzam się w 100% z tym, co powiedział Bartek i Szymek, oni poruszyli takie główne problemy w tym naszym państwowym systemie ratownictwa medycznego. Ja, żeby się nie powtarzać, to dołożę, że mi troszkę brakuje takich wspólnych, dużych ćwiczeń pomiędzy wszystkimi jednostkami, które z nami współpracują, straż, GOP, policja, żeby na przykład jak są jakieś ćwiczenia masowe, żeby one nie były robione zdalnie, tak jak na przykład mamy takie informacje, że na tunelu w Lalikach raz za czas zrobione takie realne, w większości są to ćwiczenia zdalne. Wydaje mi się, że takie ćwiczenia, które byłyby realne, dadzą dobry bagaż doświadczeń, wiedzy i wniosków i tak samo to nie będzie tylko, że dla osób, które chcą się przygotować do zawodów, że one coś robią więcej, tylko na przykład dla osób, które nie chcą startować w zawodach, a chcą się rozwijać, zobaczyć coś nowego, uważam, że takie ćwiczenia powinny być realizowane. Tutaj pan Tomasz jeszcze napisał, że fajne są briefingi po pracy lub w czasie dyżuru, jak jest spokój. Myślę, że panie Tomaszu, szczególnie w dobowych dyżurach zawsze znajdzie się te parę minut, żeby podyskutować. Kultura debriefu i briefu powinna być wszędzie, nie tylko w sytuacji takiej wojskowej, czy wojskowej, czy parawojskowej, ale również w naszej ratowniczej, bo przygotowanie się do wyjazdu to jedno, ale jego omówienie, wyciągnięcie z niego wniosków, tak mi się wydaje, żeby nie popełniać w przyszłości tych samych niedociągnięć czy wręcz błędów, powinna być dobrą praktyką. Nie wiem, koledzy, czy się ze mną zgodzicie? No dokładnie, tutaj te briefingi, przynajmniej koledzy też to potwierdzą i ja, że my takie briefingi sobie prowadzimy i faktycznie po jakiejś sytuacji, nawet czasami
nie wiem, zwykłego wyjazdu, tak, bo wiadomo, że tych wyjazdów w większości są to stany, w 50% nie stan zagrożenia życia, to i tak je prowadzimy, tak. Nawet później po jakichś, że tak powiem, dużych sytuacjach, po reanimacjach przede wszystkim, to zawsze ten briefing gdzieś jest, zawsze po dyżurze czy w trakcie dyżuru, jeśli jest spokój, tak jak tutaj kolega nadmienił, to prowadzimy od razu po sytuacji. I wiadomo, czasami nawet jak są trudne sytuacje, tak jak to nawet na ratunek było opisywane, ten buddy system, też bardzo dobre rozwiązanie, żeby tutaj mieć oko na swoich kolegów z podstacji, zawsze gdzieś coś jest nie tak, żeby to dawać znać informacje czy dyrekcji, czy kierownictwu, że tutaj jakieś sytuacje są niepokojące, no bo ten zawód wiadomo, że wymaga od nas dużej odporności psychicznej. Pewne osoby sobie z tym normalnie radzą z racji wieku, doświadczenia. Są osoby młode, które czasami dana sytuacja przerośnie i to jest wtedy ważne, żeby mieć takie wsparcie, prawda? Także debriefing, nawet checklisty dodatkowo też mogę powiedzieć. Checklisty też akurat są bardzo ważne, żeby niwelować błędy w ratownictwie. dla No zespołu i też województwa bardzo stacja ważna jest ratunkowego informacja zwrotna ze szpitala, Bydgoszczy, bo zespół numer 36. Chodź, przepraszam panowie, mamy małą awarię, musimy to na razie usunąć. Za chwilkę wrócimy z tym, za chwilkę wrócimy, przepraszam. Kontynuujcie, proszę, kontynuujcie. przed chwilą mówiłem, no, ta informacja zwrotna ze szpitala jest bardzo istotna, z uwagi na to, że ratownictwo medyczne to też bardzo opiera się o diagnostykę różnicową. I te możliwości, które my w chwili obecnej wykorzystujemy w trakcie realizacji swoich wizyt, no, nie są pozbawione wad. No, nie zawsze jesteśmy wszystko w stanie wyłapać. Albo transportujemy do szpitala pacjenta z podejrzeniem, z rozpoznaniem jakiejś jednostki chorobowej, a okazuje się coś zupełnie innego, nie? I jeżeli jest ta informacja zwrotna ze szpitala, to jest bardzo edukacyjne, bo wtedy naprawdę możemy gdzieś przeanalizować, czy my coś zrobiliśmy źle, że postawiliśmy wadliwą diagnozę, czy faktycznie na przyszłość będziemy mieli takie doświadczenie, że może trzeba zwrócić uwagę na jakiś pewien element bardziej i go poprawić, żebyśmy, że tak powiem, te diagnozy były bardziej trafne z naszej strony i fajnie wiedzieć, co się podziało z tym pacjentem, jaka była jego, że tak powiem, dalsze losy. Też pacjentów po zatrzymaniu krążenia, którzy są przekazywani, to dobrze, żeby wiedzieć, z jakim wynikiem neurologicznym ci pacjenci są wypisywani, no bo to wiadomo, no, przywrócić komuś krążenie to jedno, ale pełny sukces to jest wtedy, kiedy pacjent faktycznie jest w stanie wyjść na własnych nogach ze szpitala. I to też jest dla nas pewna informacja, tak, czy ta nasza resuscytacja, te działania, które myśmy prowadzili, ich 18 jakość była na tyle międzynarodowych dobra, czy może im coś brakowało. Uważam, że właśnie w Polsce jest problem często z tą informacją zwrotną, jeśli chodzi o szpital. Czasami ci pacjenci są transportowani u nas, zwłaszcza ci pacjenci w stanie ciężkim, gdzieś do szpitali na Śląsku, więc gdzieś tam musimy różnymi kanałami dowiadywać się, jakie są dalsze losy tych ludzi. Ale staramy się to robić, bo to jest właśnie, daje nam, tak powiem, naprawdę ten aspekt edukacyjny jest bardzo duży. Dziękuję serdecznie za to i mam nadzieję, że uda mi się tu jeszcze do Państwa przekazać ten materiał. Mamy dziwny pogłos, ale mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. Panowie, co widzimy teraz na zdjęciach? Co tu się dzieje na ekranie? Pani tak? Trzecie miejsce bodajże teraz będzie. Nie? Trzecie miejsce to załoga z Bydgoszczy. Tak. Tak jest. Pozdrawiamy Bydgoszcz serdecznie. Szpital Uniwersytecki Szpital Kliniczny.
To przyznamy, bo spotkaliśmy tą ekipę rok temu też na szlaku. Właśnie, no wspólnie Tak. spacerowaliśmy. Wspólnie spacerowaliśmy sobie po Błatni, od Błatni toksyczne. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Możecie to skomentować, co się teraz dzieje, bo dla słuchaczy Spotify jest to pewnie ważne. Zbliżamy się znaczy jesteśmy w trakcie ceremonii i za chwilę będziemy, z tego co widać, my wychodzili na scenę i będzie ten dla nas chyba najprzyjemniejszy moment, ale to jest jeszcze taki moment tego wielkiego napięcia, bo jeszcze nie wiemy. Trzecie miejsce Bydgoszcz, tak, Wiara Szkoły, drugie miejsce Szpital Uniwersytecki na Polskiej z Wrocławia. No i pierwsze miejsce. Chyba już ten czas. Bartek, czy ja? Tak. Bartek. Nie, Pierwsze czułość. nie, ja tu Bartka. Ty już nie możesz mleka być za wysoki. Nie zmieścisz się na scenie. Się ustawiliśmy, tak jak Wyrobnowo. No panowie, brawo, brawo, brawo. Takich chwil warto sobie trochę zadać. Tak. Jestem przekonany, że kosztowało was to wszystko dużo energii i siły, ale na początku naszej dzisiejszej audycji dr Tomasz Ilczak napisał, że jesteście tak naprawdę na początku tej kariery startowania w tych blokach mistrzowskich. Korzystajcie z tego, przenoście jak najwięcej takich dobrych praktyk do naszego systemu ratownictwa medycznego, bądźcie nam wzorem takim, którego będziemy chcieli naśladować, zarażajcie nas również tą swoją chęcią i pasją do nauki i zwracajcie uwagę na byle jakość, upominajcie siebie nawzajem i nas, kiedy ta robota nie idzie tak, jakbyśmy chcieli. Ja bym o to was bardzo prosił, żebyście dbali, kiedy będziecie jeździć do naszych pacjentów, żeby ten tak zwany system, tak zwany monolit, którego się wszyscy tak bardzo boją, zmieniał się w takim dobrym tego słowa znaczeniu. O to ja was osobiście bardzo proszę. Okej. A jeszcze mam do państwa jedną prośbę, jeśli się tylko uda. Mamy taką chęć, prośbę, chcielibyśmy zaistnieć na LinkedInie z naszymi audycjami, więc jeżeli państwo możecie, jeżeli macie tylko ochotę i wejść na profil, który w tym momencie dla państwa żeśmy przygotowali, zachęcam do tego, żeby się tam znaleźć, zachęcam do tego, żeby polubić naszą przestrzeń w tak zwanym internecie LinkedInowym, po to, żebyśmy mogli w przyszłości dla państwa przygotować audycje. Jest tam liczba osób, która jest wymagana dla StreamYard, więc mam nadzieję, że wspólnie z ratowniczą rodziną tutaj uda nam się zgromadzić wymaganą ilość obserwujących nasz profil na LinkedInie, profil NT-Live, do którego państwa bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że taką prywatę nam wybaczycie, a wszystko po to, żeby kolejne audycje, kolejne odcinki NT-Live miały możliwość jeszcze lepszego rozwoju, o którym tak naprawdę dzisiaj mówiliśmy już bardzo wiele przez to, co dzisiaj koledzy mówili, jeśli chodzi o mistrzostwa, o udział w mistrzostwach, a przede wszystkim o przygotowywania się do tego długiego procesu. Panowie, jakieś pozdrowienia dla rodziny, to jest dla was czas i już będziemy się za moment żegnać z naszymi widzami i słuchaczami NT-Live. Można pozdrawiać rodzinę. Chcemy pozdrowić wszystkich słuchaczy, wszystkie osoby, które tak zechciały towarzyszyć nam tutaj dzisiaj. No i oczywiście ze swojej strony chciałem pozdrowić swoją żonę, która na pewno ogląda. Jeżeli się oczywiście udało uspać nasze dwie małe pociechy.
Więc z tego miejsca kochani pozdrawiam. No i dziękuję oczywiście za te wszystkie wieczory, kiedy mąż przyjeżdżał późno, bo właśnie tutaj spotykał się z dwoma tymi tutaj panami, którzy są widoczni na załączonym obrazku. Pozdrawiam. Fajnie, dzięki bardzo. Również pozdrawiam swoją rodzinę, swoją kochaną żonę i swoich muzów. Tak jak mówił Bartek, dziękuję za wyrozumiałość, cierpliwość, za wszelaką absencję. Pozdrawiam wszystkich naszych ratowników medycznych z ratownictwa medycznego w Żywcu, z którymi mamy przyjemność ogólnie tak pracować. Nasz sukces jest zasługą wszystkich ludzi tutaj zebranych, naszej dyrekcji, prezesowi przede wszystkim. I tak naprawdę no, wszystkim zespołom, które dały konkurencję i myślę, że na pewno też się spotkamy w niedalekiej przyszłości. Jak nie my, to pamiętajcie, są jeszcze 2 zespoły, które się przygotowują, także będzie dobrze. Świetnie, bardzo, bardzo Szymon Tobie dziękuję. Kacper, dajesz. Przede wszystkim podziękować i pozdrowić całą moją rodzinę, kolegów, którzy trzymali kciuki, wspierali, a w szczególności moją dziewczynę, że była tak wyrozumiała i trzymała kciuki. Pozdrawiamy również wszystkie zespoły, z którymi braliśmy udział w mistrzostwach, bo o tym zapomnieliśmy. I pozdrawiamy wszystkich, których nie pozdrowiliśmy, bo zapomnieli. No i mam. Proszę Ciebie. Całej redakcji tam NT Live, tak? Tobie, Jacku, dziękujemy za zaproszenie. I tak, Jagodzie Nowak też za całą tutaj otoczkę, organizację i techniczne aspekty, które mieliśmy problemy. Także dziękujemy naprawdę z całego serca za zaproszenie, które dla nas było tak naprawdę jednym wielkim zaskoczeniem. I tutaj, wiesz, musimy pozdrowić pana doktora Michała Kucapa, bo dzięki niemu, dzięki kontaktom tak zwanym na Śląsku udało się do was dotrzeć. Tak więc Michał, mam nadzieję, że nas oglądasz, a jeżeli nie, to bardzo Tobie dziękuję za to zaangażowanie. Otworzyłeś nam drogę do fantastycznej ekipy. A pozwolicie panowie, jak kiedyś będę się wybierał na południe do Polski, na południe Polski, to tam do Żywca zajadę i przybijemy nordiskową piątkę, a wy już teraz musicie sobie zaplanować, żeby podpisać się na naszym pamiątkowym banerze, który przywiozę, rzucę na stół i trzeba będzie tam napisać swoje imię, nazwisko i datę dzisiejszego spotkania. Dzisiaj 2 lutego, fajna audycja, bardzo się cieszę. Państwa i moimi gośćmi byli panowie Bartek, Kacper i Szymon, z którymi rozmawialiśmy o 18 Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym. Ja nazywam się Jacek Borowiak, to była kolejna audycja, już chyba 91. NT Live, jeszcze 9 odcinków i jak powiedział Grzegorz Lewandowski, strzel sobie 100 z NT Live, tak więc jak ktoś ma ochotę strzelić 100 z nami, to zapraszam już za kilkanaście tygodni. Panowie, bardzo serdecznie was pozdrawiam, dziękuję za rozmowę, pozostańcie jeszcze chwilkę poza anteną, a Państwa najserdeczniej zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, do wszystkich możliwych kanałów informacyjnych, które są do Państwa dyspozycji. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie w imieniu całej redakcji i pani sekretarz redakcji Jagody Nowak, której dziękuję za pomoc w realizacji dzisiejszej audycji. Pozdrawiamy, dobrej nocy, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Pa!